Jesteśmy. Jesteśmy. Już sobie wyciszam, słuchajcie, żeby tutaj nam nie przeszkadzało. Dzień dobry. Ja tylko skupiona. Oleż was tu jest już. Ohoho. Dzień dobry Paulinka, cześć Kasiu, cześć Aniu, cześć Basiu, cześć Luisko, cześć Karolinko, cześć Justynka, cześć Kasiu. Póki się jeszcze nie zaczęło. Kciuki, dzięki Justynka. Tak kochani, kciuki w górę. Może inaczej, kciuki tak jak kto ma chęć. Ja już nie będę zmuszać, ale wiecie, każda reakcja jest zawsze na wagę złota. Aha, dobra, ja patrzę, co ja tam mam za zegar nad głową, a to kartka tam akurat jest. Cześć Sylwunia! Cześć Aniu! Cześć Marzenko! Cześć Agnieszko! Się was tu sypło. Teraz muszę to... O, jest to. Cześć Aniu, cześć Oksanko, witaj Anetko, cześć Kanciaczku kochany. Cześć Kasiu. Cześć Kingusiu. Witam Cię Elu, witam Anetka. Witam serdecznie. Cześć Sylwiu. Czekajcie, bo ja przewijam ta lista. Ja muszę kiedyś nagrać, słuchajcie, jak ja potem wchodzę na backstage'a i zaczynają się ładować te komentarze, to tak leci szybko do góry. Cześć Agnieszko. Witam Cię Italio, cześć Bartku, niestety nie kupiłem boksa, więc będę... O Bartek, wiesz, no ja nie wiem. Witaj Aniu, cześć wszystkim, witam Was. Powiedzcie, jak obraz, jak widoczność, bo ja to tak wiecie, zawsze jestem zbyt wymagająca. Chociaż na backstage'u bardzo fajnie wygląda, a jak już potem wchodzę tutaj na ekran mój, tak do końca mi się to podoba. Ale pamiętajcie też, żeby sobie w ustawieniach ustawić na najwyższą jakość. Tam jest taka opcja, tak sobie tam klikamy pyk i wtedy nastaje piękny obraz. Dobra. Słuchajcie, moje pieguski fajne widać. Słoneczko, pochodziłam po dworze troszkę i moje piegulki powyłaziły. Dobra, git majonez. Ja Was bardzo przepraszam. Będę dzisiaj pić prosto z butelki, bo nie zabrałam sobie szklanki, a już jakoś nad wyraz bardzo szybko dzisiaj połączyło mnie, więc widzę, że jakieś takie, tym razem mniejsze opóźnienie. Póki co, mam nadzieję, że do samego końca będzie tak fajnie. Dzień dobry wszystkim jesieniarom i jesieniarzom. Dzień dobry. Cześć Natalciu. To ja witam ponownie. Witaj Basiu. Witaj Joasiu. U mnie wszystko widać, słychać. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Asiu, dzień dobry noc z Grenlandii, ale pięknie. Piękny nick. Pięknie wyglądasz, więc... Pięknie wyglądasz. Dziękuję Justynko. Asiu, bardzo przepraszam, ale Bartek, no proszę Cię, przecież to nie jest żaden przymus, no co Ty przepraszasz? Pod kreską po wakacjach. Dzień dobry, Olu. A na rozpisce nie było, że to na zamkniętej grupie? Nie. Na rozpisce. 2 dni pierwsze są zawsze na live na YouTubie, a potem te 3 ostatnie są na zamkniętej grupie. Rozpiska jest przede mną tutaj, więc można zerknąć. Dzień dobry, Alu! Słuchaj ta. Aha. My dzisiaj jedziemy 4 kartki uniwersalne. 4 kartki uniwersalne, takie można powiedzieć na bogato, bo one są takie lekko wypasione. Słuchajcie, no nie mogłabym powiedzieć, że one są jakieś takie proste, zwykłe, po prostu się jednak na nich dzieje, więc ja bym mogła nawet, bo znowu zapomnę, jak będę... No cóż, ja to mam, tutaj ja nie widzę. Nie wiem. A, to chyba od Alchemii. Dobra. Ja już sobie ich, słuchajcie, odhaczam, także mam nadzieję, że w zdrowiu szczęśliwie dotrę do końca, bo mi powiecie, że odhaczyłam, a nie zrobiłam. Basienko, kochana, z całego serca dziękuję. Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć naklejkami to jakże zacne jesienne wydarzenie, moja fryza mi się rozwala, będzie mi bardzo miło. Aleksandra, to jest dla wszystkich live, tak? Miałam na myśli plan tygodnia na Facebooku, ale mogło mi się coś pomieszać. A może i ja na Facebooku namieszałam, ale już nie będę wchodzić. Ja w ogóle, słuchajcie, w ostatnim tygodniu wiele się dzieje u mnie. Tylko by się kiedyś nie działo. Ja mam wrażenie, że po prostu jak się nic nie dzieje, słuchajcie, to się dzieje wszystko
w jednym momencie. Albo jest tak spokojnie, że ja sobie chodzę. Jak to się mówi, jak mi tata zawsze mówi, że się przesmradzam. Czyli wiecie, na wszystko mam czas, wszystko sobie przygotowuję, robię sobie rzeczy, które w ogóle mi nie są potrzebne nawet właściwie. No to mam dużo czasu, to sobie ich robię. A potem, słuchajcie, jak grom z jasnego nieba, wszystko naraz, więc no. Jak to tak zostawimy? O, tak, żeby było widać nazwę. Witam Cię, Sareriku, kochana moja, dzień dobry. I dziękuję za czarnego kociaczka. Taki dzisiaj czarny kotek, to tak do mnie nawiązałaś tą ikonką. Ale bardzo Ci dziękuję z całego serducha. Witam Cię, Paulinko. Nataleczko, kochana, dziękuję. Natalka mi już taki świąteczny klimat zaprowadziła, ale my jeszcze jesteśmy na jesieni, słuchajcie, więc zaczynamy sobie naszą skrab jesień. Ja Was witam bardzo, bardzo serdecznie. Może jeszcze tutaj przytoczę, co się będzie działo w najbliższych dniach, a w ogóle powiem Wam, otwarłam okno jeszcze zanim wyszłam, bo jest piękna pogoda u nas, ładnie słoneczko. Jest tak, wiecie, nie jest gorąco, ale to słoneczko świeci. Jak otwarłam okno, teraz zanim wychodziłam tutaj na live'a, to ktoś gdzieś palił coś na polu chyba, albo i po prostu ten jesienny zapach, słuchajcie, wleciał mi do okna, tak mi się bardzo z dzieciństwem też skojarzył, jak robiło się wykopki i potem się paliło te kłącza całe, wiecie, na polu i wrzucały się ziemniaczki i piekło się w tym ognisku te ziemniaki. Słuchajcie, to są tak piękne wspomnienia. I ja dzisiaj to okno właśnie sobie, no dosłownie chwilę temu, jak schodziłam tutaj, otwarłam i ten zapach taki wiecie, palonego czegoś gdzieś na dworze, bo to wiecie, jak mieszka się w domu, no to liście czy coś, to wszystko się zgrabia, uprzątuje się na tym placu, wiadomo jak liście już drzew lecą, gdzieś tam się kupeczki pali, tak to jest, no to taki zapach wleciał mi właśnie do pokoju i poczułam się cudownie, po prostu zeszłam tutaj taka naładowana jesiennie mocno. No kiedyś trzeba nadrobić ten nadmiar, bo no tak. Cześć Joasiu, cześć Edytko. Witaj w klubie, ja mam tak samo. Albo cisza, a no. Nam się tak posypały pogrzeby w tym tygodniu, słuchajcie, w tym dwa pogrzeby w jednym dniu o tej samej godzinie w różnych kościołach, więc nie wiem. U mnie też jak gruchnęło to wszystko naraz, ale trzeba być dobrej myśli. Tak, słuchajcie, damy radę. Ja jeszcze z wakacji nie wyszłam. O, Satriku, jeszcze na wakacjach, ale słuchaj, to my jesteśmy dalej na wakacjach. Wskoczyła płatność blikiem za naklejki, ale trzeba się naklikać. O proszę. Co ty, Natalka, mówisz? To ja myślę, że też YouTube już, wiecie, on tak dostosowuje się troszeczkę do tych wymogów. Ja w ogóle, słuchajcie, bardzo Wam z całego serca jeszcze tutaj podziękuję, jak jesteście, za wszystkie reakcje pod filmem, za wszystkie kciuki. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe i też bardzo pomocne dla kanału. Ja nawet nie mając czasu, wiecie, na jakieś komentarze, bo ja najczęściej oglądam filmy, jak sobie prasuję pranie, bo to muszę, wiecie, całą rodzinę oprasować. Zawsze staram się zostawić kciuka jakiś, wiecie, tam znak albo serduszko. Muszę to ponadrabiać teraz, bo trochę byłam po tyle. Ale zawsze to jest takie fajne i pomocne dla kanałów. Cześć Przemku! Przemek gotowy? Powycinałeś wszystko? Skoczyła płatność blikiem. Aha, dobra, to czytałam już. Cześć Sylwusiu! Cześć Aniu! Cześć Kasiu, dzień dobry, dzień dobry. Jedna Kasia, druga Kasia. Dwie Kasie się zeszły razem. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy. Dzisiaj robimy 4 kartki uniwersalne. To są takie karteczki, wiecie, jak sobie tam wsadzicie napis, to będą idealne. Czy na urodziny, czy nawet bym powiedziała na ślub, czy dla przyjaciółki lub przyjaciela. Pamiętajcie zostawić Asi kciuka. To moja ekipa po prostu czuwa. Jutro zabieramy się za kalendarz skraperki. Chłopacy, którzy zamówili boksy, mają kalendarze skrapera. A potem już przenosimy się na zamkniętą grupę na Facebooku. Ja też zrobię ankietę, zobaczymy jeszcze też dla osób, które tam są na tej zamkniętej grupie, na temat ilości tego, wiecie, co jest na zamkniętej, a co na otwartej grupie, więc my też będziemy dyskutować. Nowy rok się zbliża, nowy rok, nowa ja, nowe plany, nowe wydarzenia, więc wiecie jak to jest. I my potem zaczynamy z pudełkami, potem z Exploding Boxem i na koniec zawsze zostawiam album, bo on jest taki, wiecie, bardziej pracochłonny i tam potem sobie to możemy przesunąć. Albo bywa tak, że na przykład zrobimy album, a jakieś tam ozdabianie, to dogrywam to, żeby już Was jakby nie zamęczać też tymi live'ami zbytnio, bo ja wiem, że wszystkiego dużo się dzieje i każdy, wiecie, też ma swoje obowiązki. Kasinko, bardzo Tobie z całego serca dziękuję za tego cudnego, żółtego
psiaczka, ale ten psiaczek to ma taki trochę puszczek jak hipopotam i tak się zawiesiłam lekko. Z tym wycinaniem to nie jest tak kolorowe. Przemek, a ja uwielbiam, słuchajcie, jakbym mogła, ale chociaż przyznam się szczerze, że wczoraj wycinałam i już... Cześć Alicjo! No i tak to wygląda. Dobra, już odkładam i zabieramy się do roboty. 4 kartki, no wiecie, w podobnym klimacie, bo mamy to z jednej kolekcji Sweetheart z Lemoncraft. Te rzeczy wszystkie znaleźliście w boksie. Ja sobie nie wycięłam tylko tego zegara tutaj dużego i tych rameczek, bo one były na okładeczce. Mam chyba tylko jeden ten blok, o ile mnie pamięć nie myli. Już przyznam się bez bicia, już mi się nie chciało szukać. No dobra, już mi się nie chciało szukać. Mam tylko jeden blok z tej kolekcji, a one są tutaj, a chciałam wam pokazać, więc tak sobie tutaj mamy Sweethearta. Ja robię gdzieś kartkowe trio ze Scrablata, a w zasadzie to nawet podwójne, bo 6 kartek jadę. O kurczę! Także Scrabie się jeszcze chwilę nie musi zaczekać. Ale to wiesz, zawsze można wrócić. Nie jak będzie potrzeba jakiegoś projektu, mamy, to zawsze można sobie wrócić, jeżeli nie jest się w stanie na bieżąco. Ja mam tylko do was tutaj jeszcze pytanie, bo troszkę nas tutaj jest, no około 60 osób, tak tutaj różnie wyskakuje. Powiedzcie, cześć Kasieńko. Ja ubolewam, że nie mam czasu, ostatnimi czasy na wycinanie. Cześć Iwonko, witam serdecznie. Powiedzcie mi tylko, szczerze z ręką na sercu, aha dobra, wlazłam nie tu, gdzie trzeba, ale już sobie wchodzę na backstage, a zaraz zobaczymy, ile nas faktycznie jest, bo on mi tu aktualizuje. Czy podoba wam się w boksach ten element właśnie taki kartkowy, że on, bo on był już w lecie, był też poprzednio i zauważyłam, było wiele komentarzy takich, że fajnie, że te kartki są takie, chodzi o te proste, takie wiecie, nie można powiedzieć, że nieskomplikowane jakoś za bardzo, które można włożyć sobie do koperty. I jestem bardzo ciekawa, czy to jakby odpowiada wam w boksach. No bo to wiecie, mamy jedną kolekcję i tu na przykład mamy 4 kartki. Robiłam ostatnio małe zakupy u ciebie, tak ładnie zapakowanej paczuszki już dawno nie dostałam. Dziękuję za gratisy. Bardzo mi to miło słyszeć, choć przyznaję, że ostatnio tak, wiecie, ciężko mi jest wpaść w ogóle i już mamy, kurczę, prawie zaraz koniec września, a ja nie umiem wpaść w ten rytm pracy. Wiecie, bardzo długo się troszkę na tym L4 leniłam i ciężko mi się jakby zaaklimatyzować w tym. Jezu, muszę się napić, bo już się tak nagadam. Przepraszam, do butelki będę ciągła, no ale no co zrobić, taki już mój urok. A Basia nie? Wiemy, że do roboty se trzeba chlapnąć. Cześć Aneczko kochana. Cześć Iwonko. Paulko kochana moja. Dzięki za te piękne serca. Miło mi ogromniście. Także cieszę się, że się podobają paczuszki. Planuję też troszkę zmian, żeby to usprawnić wszystko, ale myślę, że ten, wiecie, to serducho moje do paczek to chyba zawsze zostanie. Mój mąż mówi, jakbyś tak nie tytkała z tym, to by ci to szybciej szło. Ja mówię, a to trzeba tytkać. Jak to tak mam nie tytkać? To trzeba tytkać. Tak, są idealne. No pewnie, są super praktyczne. Tak, 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 tak. Oczywiście, że tak, jestem na tak. Jestem na tak. Jeśli chodzi o kartki, a coś innego, Basia? Ja zawsze kartki na tak mi pasuje, nie odpowiadam, wszystko co robisz. Picie z butelki jest spoko, nie musisz brudzić kubka, ale już muszę urwać tą zakrętkę. Kartki super, jak wiecie, tak kulturalna chcę być. Tak z szklaneczki pić. Kartki na super. Też wydawało mi się, że to jest fajny pomysł, bo wiecie, w jednym momencie możemy kilka kartek stworzyć i ja dzisiaj z wami zaczynam, słuchajcie, tę zabawę. Mam tutaj bazowe 4 arkusze A4, które mieliście też w waszych zestawach. Ja pomyślałam sobie, bo wiecie, robiłam to już bardzo dawno, więc no, co ja tu będę ukrywała? Też człowiek nie pamięta, jak to tam wszystko szło, jak to się dokładnie układało, więc ja myślę sobie, że najlepiej będzie mi zacząć od środków, czyli sobie tak, wiecie, dopasować może najpierw te środeczki, bo widzicie, że ja tak ładnie mam, to jest z jednego i tego samego arkusza i tak dalej, i tak dalej. Na razie sobie je otworzę i może jeszcze inaczej. Pierwsze co zrobię, to mamy też tu napisy przygotowane, jest ta piękna kolekcja, słuchajcie, i zaraz jeden z tych arkuszy tutaj mam taki niedotykalny i to jest ten arkusz, ja przynajmniej sobie go wybrałam w te piękne tutaj, chociaż jakoś mi to tutaj nie posi, nie? Bo ja to mam
Czekajcie. Aha, dobra, bo one są dwa też w takie zigzaczki. Ten arkusz 01 zostawiam. On będzie potrzebny nam do pracy na zamkniętej grupie z pudełeczkami, więc jego nie dotykam sobie. A jeżeli chcecie, słuchajcie, zrobić to wieczko, bo z tego będziemy robić wieczko do pudełka. Jeżeli uznacie, że chcecie zrobić sobie więcej kartek i wykorzystać to pudełeczko, ten arkusz jak najbardziej, a sobie wieczko zrobić z jakiejś tam innej kolekcji, jaką będziecie mieli ochotę. Kartki super jak najbardziej, to się cieszę bardzo. Ja tam przyzwyczajona już do picia. Nie, mnie to irytuje, bo wcześniej mi ciągle leciała. Cześć Ewuniu, ważne, że jesteś. Także dobra, słuchajcie, blok zamykamy na chwileczkę, odkładamy na bok i zrobimy sobie te bazy kartkowe, bo to tutaj pójdzie szybka piłka. Więc co? Bierzemy jeden arkusik A4 i jadę sobie w poziom i ciacham sobie, bo mamy 3 kartki takie mniejszego formatu. Słuchajcie, polubiłam się bardzo z tymi mniejszymi formatami. To są bardzo fajne, zgrabne karteczki. Oczywiście, że jak najbardziej, wiecie, te duże formaty też, a może zrobimy na wiosnę sobie takie zgaśne. Zresztą robiliśmy na wiosnę, bo były te świąteczne, takie wielkanocno-wiosenne, pamiętacie? No a teraz zrobimy sobie takie mniejsze. Jak robimy mniejsze kartki, no to też po prostu więcej tych karteczek jesteśmy w stanie sobie zrobić. Mamy raz. Tutaj jeszcze robimy tą 14. Czy ona była 14, czy ja ją robiłam mniejszą? Słuchajcie, musicie mi wybaczyć. Musicie. Nie macie innego wyjścia. Bo ja zapomniałam już, ale chyba 14 było. Tak, 14. Czyli ja sobie teraz wkładam kolejną pion i jedziemy. 14. I jeszcze jedna tutaj. Teraz będę czytać, wiecie. Jeszcze jedna w poziom i jeszcze 14,5. Dobra. I to mamy tak, 3 kartki, które będą miały 14,5 na 10,5 cm. To są te 3, czy tam na 10 sobie możemy zrobić. A tu mamy 14 i na 14 będzie. Tą odkładam. To sobie wiecie, to się przyda. Znaczy tamte na pewno, bo będziemy robili jeszcze podbicia na kartki. Więc tu już by było na tyle. Póki co z tym głosem. Czytam, co wy tam piszecie mi fajnego. Mam pytanie, jakie nożyczki polecacie do wycinania elementów szczególnie drobnych? Ewuniu, Bożu, kochany, przepraszam, Lideczko, ja korzystam z 2 rodzajów nożyczek. To są tak, te Timaholca, to są 7-calowe, tak? Dobrze pamiętam? One mają takie miętkie te i też to mam takie, wiecie, zhardzane już, takie z Fiskarsa, to jest do obcinania drzewek bonsai, czy jakoś tak. To sobie zepsułam, ale mam ich chyba 3 pary. Jestem bardzo z nich zadowolona. Już nie mogłam się doczekać. O, to się cieszę. Ja sobie bidon kupiłam. A już ja chciałam kupić, moja Karolina kupiła i wiecie, cały czas zajeżdża jej to plastikiem i się denerwuje, bo ona jest też taka przewrażliwiona jak mama, czyli ja. I mówi, że nie umie pić z tego, bo czuje ten plastik. No i coś w tym jest faktycznie. I słuchajcie, jedziemy najpierw ten kwadracik, czyli jedziemy w ten sposób i ciachamy sobie na 14 cm. Bo nasza baza ma 14 na 14. Zaraz będziemy docinać znowu. I tutaj jedziemy na 10. I wszystkie mam w sumie na 10,5, a tam by można było zrobić trochę mniejsze. Bo jak my mamy, słuchajcie, 30,5 cm, jak ja zrobię na 10,5, to mi jest trudniej to oklejać. To możemy sobie na przykład do dyszki zwężyć. Wtedy też łatwiej do koperty nam to wejdzie, bo nie będzie to na styk tak do tej C5, tak dobrze mówię? A też będzie nam lepiej to wszystko wycinać potem. Więc nie będę się tu szczepać, tylko sobie mogę skrócić do dyszki, nie? I będzie 14,5 na 10. Będzie łatwiej to docinać, potem łatwiej będzie z tymi papierami wszystkimi, a te 5 mm to żadnego w oko nie ukuje jakoś za bardzo i mi nie powie klientom, a tu nie ma 10,5. No, chyba nie mierzą, nie? Mogłabym tam 10,3. Dobra? Chociaż może są tacy, co mierzą, nie wiem. Wiecie? I 14, czyli mamy 3 14,5 na 10 i 1 14 na 14.
Ja osobiście preferuję mniejsze kartki i takie w 90% robię. O, widzisz. Ja sobie... A, dobra. Cześć Ewelinko. Opisz, jakie masz. Ile centymetrów? Lideńko moja kochana... Boziu, Agusiu, mamy 14,5 na 10 sobie zrobiłam. Będzie mi łatwiej, wiesz, docinać potem z arkusza. A ta jest 14 na 14 kwadratowa. 5-calowy team. A, 5 to jest piątka? Aha, 7 to są te wyższe chyba, nie? A ja zawsze mam problem z tym, powiem wam szczerze. Takie zwykłe, małe z actiona. A, tu nie, to wiesz, fajne są te, gdzie możesz sobie ładnie włożyć ręce, tutaj wiesz, całe palce do środka. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i takie, żeby miały też szpiciasty końcóweczkę, bo wtedy łatwiej takie docinać drobne elementy. Tak, to jest moja opinia tylko. Jeśli zależy Ci na niewielkiej wielkości nożyczek i przyda Ci się zagięte ostrze, bo tak wygodniej wycinać, to takie nożyczki tytanowe z Westcott, precyzyjne 10 cm. Ja właśnie mam problem z tymi zaokrąglonymi, nie potrafię wycinać, dlatego ja wolę prostsze. No zawsze fajnie sobie popróbować. Jak ktoś na przykład nie używał jeszcze z zaokrągleniami, to dobrze sobie gdzieś mieć możliwość je sprawdzić. Cyterbi, jestem mega zadowolona. Nie mogę się skupić na tym, co piszecie. Tak to Lidia jest, wiesz. Można na spokojnie sobie potem od live'a odsłuchać i wiesz sobie komentarze. Zastanawiałam się, czy nie kupić tych sprężynowych. Ach, to ja nie. Umiem sprężynowe tylko do obcinania taśmy. Mam te stare małe, których nie znoszę i duże, które kocham. Ja mam nożyczki ze Scrap Hobby. Scrapbusów są super. Świetnie się wycina. O, widzisz, Asiu, ty masz 7 cali. 5 to... A, te malućkie takie, nie? Takie pici. No, a to jest, gdzieś to napiszę, słuchajcie, bo zawsze zapominam. Tym trio kartkowym, nad którym dziś siedzę, zaszalałam, zrobiłam małe formy kartki kwadratowej. Uważam, że wyszły urocze, 11 na 11. Super! Nie mogę się skupić na tym, co piszecie, bo mam małego szczeniaka i gryzie mi nogawki, bo chcę się bawić. Dobra, słuchajcie. To skoro mamy wycięte te nasze bazy, to ja bym proponowała, żeby sobie zacząć od spojrzenia na te środki. Myślę, że tak będzie najlepiej. Będzie nam po prostu łatwiej, bo widzicie, ja sobie tak to potem składałam. Tam, gdzie mi zostało, gdzie tam środeczek. I teraz tak, zacznę może od kwadratowej. Pojedziemy sobie po kolei. W kwadratowej mam tutaj, widzicie, te piękne kwiaty, które mi się przeciągają. Możecie zrobić według siebie, słuchajcie, absolutnie nie musicie robić tego dokładnie tak jak ja. To jest, o tutaj, to jest nasz arkusz 0,5, nie? 0,6, przepraszam, bo Lemon ma 6. Powolutku sobie wyrywamy. Pamiętajcie, jak bardzo mocno się trzyma klej. Chociaż tutaj, chociaż nie, bo to zepsujemy, bo tu Lemon ma całe. Można sobie grzbiet nagrzewnicą do embossingu troszeczkę nagrzać grzbiet, wtedy ten klej się lekko, wiecie, nie wiem jak to mogę powiedzieć, rozluźnia i wtedy po prostu jak masełko się kartki wyrywa, porozrywać, jak ktoś ma problem, jak bardzo mocno się trzymają kartki. Weź na nogi, uspokój, płaszcz pomału. Ja nic nie robię, bo czytam. Ach, ja mam, słuchajcie, przyjechały mi moje książki z księgarni, ta tania książka. I tak wciągła mnie jedna książka, że nie mogę się od niej oderwać, a tutaj czapakować, słuchajcie, warsztat, to jest straszne, to jest okropne. Nie da rady, bo nie grzeczna jest. No jak jest szczeniaczek, to musi jeszcze, trzeba też uczyć od małego, ale też z drugiej strony wiadomo, że też szczeniaczki się rządzą jeszcze swoimi prawami. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, od tego. I teraz tak. Ja sobie odwróciłam w tym kierunku i ścięłam ten spód, czyli pięknie te kwiaty mi się rozciągają na całą długość kartki i będą ładnie się kontynuowały. Mamy naszą kartkę 14 na 14, więc odwracam tak i robię sobie 13,7 na 13,7 i Szulikowa przegadała tutaj. I z drugą stronę znowu robimy sobie 13, tu sobie zrobimy 8, zaraz Wam powiem dlaczego. I tu też 13,8 w sensie. Zawsze można dociąć, jak coś nie podpasi, ale już nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra. Cześć Aniu, cześć Aniu, Asiu. Cześć wszystkim, jestem spóźniona, mieliśmy syna wizytę u dentysty. Dobra, to na chwilkę odkładam.
bierzemy sobie kwadratową karteczkę i zobaczcie, tu jest ten nasz brzuszek i jak wiecie, sam ten brzuszek już robi nam dystans. On tym swoją wypukłością jakby jest też dystansikiem i jak ja sobie na przykład robię kartkę, to też dlatego robię na przykład tutaj 13,7, no bo mam góra, dół, wiadomo, że ten dystansik biały musi mi się zrobić, a tutaj jakby dopycham do tego brzuszka, dlatego sobie tu odejmuję ten 1 mm. Kinguńko, kochana, dziękuję Ci, mój chłop mi zaś nie przesunął tego mojego pięknego gadżetu, co mi tam wyskakuje i zaś to jest na środku. Powiem, jak nie ryknę, to on mnie w ogóle nie słucha. Ja nie wiem. A jak mu powiedziałam, to ja to no styk nie przesunął i to ja to je. Cześć Urszulko. I daj mu gryzak. Ej, dajcie się szczeniakowi wyszaleć. Kinguleczko, kochana, bardzo Tobie dziękuję. Już Cię tam odsercowałam. Witaj Asiu, nareszcie mogę uczestniczyć w live. Cześć, to Juńko! Dobra, także to mamy. To sobie już kleimy, słuchajcie, żeby nam się to nie straciło. Mamy, no i dlatego właśnie, o zobaczcie, to jest fajne też w Lemonie, że to jest ta strona, gdzie był ten, ta stópka i ona fajnie tutaj jest wykorzystana, bo przyjdzie nam to nad salą. Teraz zobaczcie, ja sobie tutaj dopykam do brzuszka, który i tak będzie się tu fajnie zamykać i tak, a dzięki niemu mamy ładnie to na właśnie wybuta. Te pożre i się uspokoi. Dobra. Idziemy w drugą stronę. I tak właśnie wiecie, ja sobie myślę, że fajnie mi jest łatwiej tak dopasować najpierw te środki, no bo one są jakby takie najbardziej reprezentacyjne, bo są widoczne. A te takie bazy, gdzie sobie tam gdzieś podklejamy tła, no to one takie mniej widoczne, bo ja tak nie wiem, co ja żebym to tak jakoś obcięła, że to mam takie jakieś trochę krzywe. Znaczy się w sensie nierówne. Jedziemy. I mamy, słuchajcie, środeczek pięknie oklejony. To, co mogę sobie zrobić, to sobie napiszę, że tu mam przód, bo jak wiecie, tu mam te kwiaty u góry, żebym się potem nie rozpędziła za bardzo i źle nie przykleiła, więc to jest ten nasz środeczek. I teraz jak sobie odwrócimy, zobaczymy, czy tutaj mam. To nawet nie jest chyba tutaj żadna z tych kartek, więc to będzie jakiś tył zupełnie inny. Dalej mamy... Tutaj nie mamy, chociaż tu mamy chyba kontynuację wzoru. Tu mamy z dwóch. O, tu mamy z tej zielonej i z tej. Dobra. Czekajcie, gdzie ja odłożyłam. Ja to widziałam po prawej, a nie na... Ja to widziałam po prawej, a nie na środku. Au, ale no... Ale jest, powinien być w prawym górnym rogu, takie było moje życzenie. Basia, wiesz? Dobra. I teraz biorę sobie arkusz 02. I znowu z kolei tu będę cięła tę górną część. Tutaj mam te ładne kwiatureczki. A to potem jest, nie wszystkie, ale one występują potem, widzicie, tutaj wszędzie na tych tłach z tyłu. Więc tak jak mówię, mi jest lepiej, jak robię większą ilość kartek, najpierw sobie te środki dostosować. I ja pewnie zapomnę, jak robiłam te kartki, to zupełnie innym tokiem myślenia maszerowałam, ale zapomniałam jakim, więc tak wiecie, teraz gadam, co gadam. Dziękuję, Baśnienko. Mówisz, że jest ok, to się cieszę. Junia, dziękuję. Tak śmiesznie, co wy mi tak tego czarnego kotka podsyłacie, słuchajcie. 13, tu robimy sobie tak, mamy 14,5 cm na wysokość, to my sobie tutaj chlaśnią jakieś 14,2, żeby tam to nam się ładnie... I teraz odwracamy, mamy 10 cm, więc jedziemy sobie 9, 9, 8. Pyk go i 9, 8. A potem sobie sklejanki będę robiła. Wiecie, gdzie mi tam sklejanki? Gdzie Aniu? Pozdrawiamy Anię. Tak. Zobaczcie, i to jest jeden środeczek. Znowu fajnie jest wykorzystana tutaj ta piętka. I teraz, dobra, to sobie odkładamy, żeby się tutaj nie zakręcić zaraz, co mamy, a czego nie mamy.
A tu widzicie? To nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ta karta górna właśnie. Widzicie to? No może mi się to tak wydaje. Nie wiem. No już takie mam poczucie. Dobra, mniejsza w tym. Słuchajcie, jedziemy dalej. Dalej mamy tutaj z tymi takimi floreskami. No, też sobie tutaj zaraz jakoś z tym poradzimy. To sobie odkładamy do góry. Zaczynam się gorąco tu robić. Słuchajcie, tutaj pozamyka, to jednak mimo wszystko robi się duszno. Oj, muszę nadrabiać. Cześć Małgosiu! Ostatnio takie dwie kartki przyjęłam do mojej dwa kotki przyjęłam do mojej gromadki. O proszę. Dobra, słuchajcie, i prawdopodobnie mamy to tutaj. Czekajcie, bo ja sobie też muszę trochę wspomnieć. Oj, chyba nie. Nie, dobrze. To jest jedna. Słuchajcie, jak ja to cięłam? Ktoś mi to przypomni. Aha, dobra. Czyli ta jest w tę stronę, a ta jest w tę stronę. Dobra, czyli tam rozcinamy sobie na 2 razy. Nie będę rozczulała nad tym wybitnie, chociaż tu mamy dwie bardzo podobne strony, słuchajcie. A, to nie, dobra, to ta jest ta nietykalna, bo tu będziemy robić wieczko. Okej. Już w pungłach. Dobra. Już jestem w domu. Czyli tutaj sobie będziemy teraz cieli ten arkusik i on jest ucięty w ten sposób. Zobaczcie. Gdzie ja mam tego łoskę? Tu. Teraz sobie to dopasujemy. Nie martwmy się. Słuchajcie, weźmiemy tego dziada. Cześć Krysiu! Bo tu jest piętka, widzicie? Tu jest ta pięteczka, więc ja bym chciała to wykorzystać w tę stronę, żeby ją skorzystać z tej długości. Zatem będę sobie to ciachała tak. Ok. A to będę ciachała tak. Widzicie to? Zatem jedziemy sobie tutaj 14,2 i 14,2 z drugiej strony. I dzięki temu wykorzystam ten paseczek tutaj. Czyli arkusz numer 03. Robię, żeby ściąć tą piętkę. 14,2. A tu jadę 9,8. I 9,8. I jakoś sobie tam damy radę, słuchajcie. Mamy kolejną. Jest znowu piętka wykorzystana. Ciach. I teraz sobie odwracam w drugą stronę. Aczkolwiek nawet mogłabym to ciachnąć od razu tutaj. I jedziemy. Więc nie mamy być fajne. 14 i 2. I znowu jedziemy 9 i 8. 9 i 8. Pyk. A mamy to. Raz, dwa, trzy i kwadratowa. Mam gdzieś odłożyłam i nie wiem gdzie. Tutaj. Na razie spokojnie odkładamy sobie. I te wszystkie elementy, które nam tu pozostawały, słuchajcie, jeszcze nam zostaną też na te tylne części. Akurat ten zieloniutki to będzie na przodek. Czekajcie, może ja sobie zrobię tak, że tutaj przełożymy to. Czekajcie, tak. A ten jeden w całości wezmę, żeby było na podbicie na przód. Widzicie? To sobie zamienię. Ten sobie zostawię, no trudno, ładny, zmarnuje się, ale on będzie do podbicia. Ok. I tu sobie odklejamy, odstawiamy. Jakoś teraz się musimy odnaleźć. Już czytam, co piszecie. Właśnie idę nakarmić, bo wszystkie czekają na tarasie. Piękna. Tak, bardzo ładna, bardzo delikatnie. Możesz jeszcze raz powiedzieć, która kartka idzie na pudełeczko? 01, Edytka. To jest zaraz pierwszy arkusz tutaj na przodzie. Arkusz 01. Ja sobie zostawiłam na pudełko. No i zaczniemy sobie, słuchajcie, to oklejanie teraz, czyli pojedziemy sobie w środeczku. I
to jest tutaj z tą piętką. Połączam, wprawdzie tam zrobiłam kontynuację wzoru, ale podmieniłam sobie te dwa arkusze, widzicie? Żeby jeden został mi taki zielony cały, bez tej piętki, bo sobie zrobię go na podbiciu, na okładce. I tu pięknie jedziemy, słuchajcie, do brzuszka ładnie. Ale też pamiętajcie o tym, żeby sobie troszeczkę potem tę kartkę zamknąć, czy nam się zamyka, to żeby tak nie najechać za bardzo na ten brzusiu. Czyli tutaj wykorzystuję, widzicie, wszystkie te, co mają piętki. I zawsze się też staram, żeby po tej stronie lewej był bardziej wzorzysty ten wzór, no bo ona raczej nigdy nie jest oklejana, przynajmniej w moim wypadku. Ja bardziej życzenia kładę na tej prawej stronie, więc też skupiam się na tym, że tutaj mam bardziej czyste, a po tej prawej mam bardziej, po lewej mam bardziej wzorzyste. Czekajcie, zaraz troszeczkę z tym podkręcimy, żebyście mnie tutaj dobrze widzieli. Potem sobie będę tam korygowała w trakcie live'a. Dajcie znać, jakby coś się działo z obrazem. 80 osób. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. To jest ogromniście miłe. I teraz jedziemy następną, czyli kleimy. I zobaczcie, znowu ta piętka jest tutaj, więc warto, jak są kolekcje, które właśnie mają z jednej strony te takie, to są stopki drukarskie, czy ktoś tam jakoś nazywa, ale fajne jest, jak niektóre skrapowe firmy po tej drugiej stronie przejeżdżają z tym papierem, wzorem do końca, bo naprawdę to jest duży potencjał, nam daje dużo więcej możliwości, więc warto sobie zawsze zerknąć. Ja to tak tu zrobiłam, że właśnie większość tych, gdzie mają te stopki, to te drugie strony są fajnie wykorzystane. Okidoki. Się troszkę w dół przesunęło. Dobra. I mamy karteczkę numer 2. I tu znowu na lewej wzór, na prawej nie. Czy na prawej też? Nie będę po nią schodzić teraz. O, i tu mamy taki piękny wzór. No i się tak zastanawiam, czekajcie, tu mamy w całości, tu w całości, żeby tak mnie kusi podmienić, ale tą też damy do tyłu, niech jest tu ładna w kwiaty, bo tutaj jest cały ładny arkusz, taki wiecie, akurat na przód do podbicia, ale my sobie tam damy radę z tym. Hej, dziękuję wszystkim. Cześć Agnieszko. No kochani, tak to czasem jest, niektórzy w pracy, ja się jak najbardziej rozumiem. Okej. Można powiedzieć, że ja też w pracy, nie? W jakimś tam stopniu. To by nie było. A nie mogłam, ja już ze mnie jest trąba, nie? Mogłam to dać tu, a to tutaj. No ale dobra. Pociaprałam klejem, nie będę cofać tego. Dobrze. Pięknie mamy nasze karteczki wyklejone, słuchajcie, i tu znowu przód. Ja sobie zaznaczam, żeby potem nie odwrócić sobie do góry nogami, bo tutaj ładnie mamy te kwiaty. I mamy wszystkie 4 karty już oklejone, słuchajcie, w środku, czyli połowa sukcesu za nami. I jedziemy sobie teraz z oklejaniem ich na zewnątrz. Tutaj akurat mi się trafiła ta, a może to nie jest ta? Może trochę niżej. Nie wiem, czy wszystkie tak identycznie wyszły, ale wiecie, to już nie ma większego znaczenia. I to jest ta z tą piękną naszą dziewczyną i tutaj jest właśnie ten cudny zielony arkusz, który nam pięknie podbija ten całą historię, która się tu dzieje. I tu zrobimy 9 i 7, nie? Żeby było tak ładna. Czyli te 3 na raz robimy tak. Robimy tak. Aha, 4. 4 na raz. I jedziemy. I tym pięknym zieloniutkim robimy sobie tu basica. Zobaczcie. To będzie na tą dziewczynę ładną. No jeszcze mamy, to sobie jeszcze możemy dociąć. A z tyłu, co ja tu mam? No, tu mam taki zielony akurat, czyli ten arkusik mam tu docięty, widzicie?
może sobie zostawimy, słuchajcie, najpierw pooklejamy sobie przody, bo to też jest potem kwestia tego, co nam zostanie, też można to w taki sposób sobie rozwiązać. Następne karteczki, słuchajcie, to są z tymi pięknymi tutaj makaronikami, a te makaroniki też muszę z środka wyciąć. To jest ten arkusz tutaj, ten tu oto arkusik ten. I ja sobie teraz jadę, słuchajcie, i muszę go dociąć. Odwracam. Tu jest taki intensywniejszy. I jedziemy sobie 14 i 7. I na razie póki co odcinam tylko jeden ten kawałeczek, żeby zrobić na dwa, bo tu mam i z przodu i z tyłu, czyli robię sobie 9 i 8. I od razu dotniemy też do tyłu. 9 i 8. Powiem Wam, że zwężenie tego do tej 10 to był dobry pomysł. Już czytam, co piszecie. Jakie są te stopki z nazwą kolekcji, która jest napisana fajną czcionką, to można napis użyć do czegoś później. No, na niektórych fajnie to pasuje faktycznie. Cześć Agnieszko, cześć Martusia. Ja też do pracy dzisiaj, ale nudy mam. O rany. Asiu, chyba kiedy rozjaśniłaś, to obraz zrobił się zamglony. Mówisz? No to zaraz tutaj dziabniemy z powrotem. Zgłaszajcie śmiało. Robię tak, jak był wcześniej. Dobra. Mamy te dwa. Okidoki. Gdzie ja ją, słuchajcie, położyłam? Koło buza. Czy to jest ta? Tam jest ta nasza dziewczyna. No nie do wiary. A, tu jest, dobra. Tu mamy z środeczkiem, z kwiatami. Ja to tam troszkę inaczej zrobiłam. No to mniejsza z tym. To są te dwa i tu miałam dać kwiatki, a ja dałam gładkie, ale słuchajcie, nikt mnie za to nie ukaczupi. Wykorzystujemy ja. Kurczaczek. A więc nie było cię, że sobie nie skupiłam, albo sobie źle przyłożyłam. Teraz zobaczymy. Po drugie. No właśnie 14,5, a miałam tutaj dać 13 i 7. Boziu 14 i 2. Dobra. Szybciutko korygujemy. Będę lukać. Dwie już zrobiłam. O super, no i się spóźniłam. Cześć, nie ma tak zawzięcie. Wczoraj wycinałam wszystko. Spokojnie, jeszcze żeśmy nie doszli do tego etapu. Teraz będzie pasowało, nie? No właśnie, teraz jest. Choć nie wiem, czy ja jakoś dzisiaj tak tutaj lecę z tym, że mnie to tak powrotnie. I od razu też tu mam wycięty na tył. Dobrze, teraz mi pasuje. Szczególnie na świątecznych papierach są napisy do 100 osób. Ja w końcu zrobiłam porządek w pracowni. Ja zrobiłam od tego czasu, kiedy robiłam pierwszy raz już z 5 razy i dalej mam tak jak miałam, bo przy pakowaniu warsztatów to akurat, słuchajcie, jakbym tutaj nie wiem ile robiła. Znaczy u mnie, wiecie, ten problem, może nie, to nie jest problem. Co to ja mam z tym? Może nie chodzi już tyle, że to jest jakiś problem, ale to, wiecie, też zamówienia ze sklepu wchodzą, więc tutaj ciągle jest taki rozgardiaż jakiś. To tu ciągle mam za duże. Bo ciągle się coś dzieje, no, najzwyczajniej w świecie. Niekiedy trudno jest to ogarnąć, ale szykuję się teraz do małego remontu, w sensie odświeżenia, odmalowania pracowni. Tam płaczki będę dokładała z tyłu, żeby zrobić porządek, więc myślę, że wreszcie mi się uda tutaj zapanować nad tym. Ja sobie je tak od razu dobieram, jak już mam poukładane. Dalej mamy tą, dobra. A tutaj sobie zrobiłam trochę zielonej, trochę tej. To jest chyba ta, prawda? Tak. To jest ta i ona jest z przodu takie
Nie, to bym z tyłu dała w takie ładne kwiaty. Ja nie wiem, jak ja to tu robiłam, że to nie została taka. Bo raczej na wierzchu chyba takiej nigdzie nie mam. Aczkolwiek się mogę mylić. Zaraz zobaczymy. A, dobra, ona jest. O, widzicie? Tu jest, dobra. Tu mam to kwiatuszki, tu mam. Ładnie. No, w sumie mogłabym mi dać kwiaty, nie? Bo tu jest, widzicie, ta? Mogłaby być ta. Tutaj zobaczymy zaraz. Tu mam kwiaty. O, tu jest to, widzicie, tak właśnie mi się coś kombinuje. Coś mi tu nie pasiło. Dobra. No to tą sobie weźmiemy, a tu sobie dokleimy tą. Pani to też nie musi być tak, wiecie, identycznie jak u mnie. No ja po prostu dobieram, żeby to fajnie wszystko pasowało i wystarczyło na wszystkie elementy, ale jak chcę, no to tak mniej więcej to wygląda. Ja wczytam, co piszecie. Czy zapytam, bo kto pyta, nie błądzi, czy jest tu, który ma kontakty w Katowicach, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Oj, no może ktoś będzie, niech się tu dziewczyny odezwią. Na mnie czeka całe mieszkanie. Natalia, no, ja w ogóle nie myśleć, wiesz. Mam tutaj nieszczęsnej, znaczy powodzi w cudzysłowie, bo u nas jakieś powodzi tam nie było, ale no mamy zalany duży pokój. No tu jest, kombinuję, gdzie on jest. I jest do odnowienia cały sufit. Nie wiem, czy trzeba, no cóż, ja to mam tu na tą szerokość. Karton gipsy, czy będziemy ściągać połowki, czy tylko omawiam się dzieci do dermatologa. Jeszcze trochę pracy przed nami. Ale ja Wam powiem, że ja lubię tak hurtowo, w sensie takim, że sobie oklejam wszystkie elementy, a potem tylko jadę z dekoracjami. I naprawdę można w krótkim czasie bardzo dużo karteczek sobie zrobić. I została nam ta ostatnia. I mamy tu, słuchajcie, tą zieloniutką, ale ja sobie ją może zostawię na tą tutaj. O. Zobacz ta, na tą 14. To by mi tu fajnie spasiło. Widzicie? Ładnie sobie to podbijemy. I będzie gitarka. Nawet sobie zostawię te może bardziej zielone do przodu. Mamy 14, jedziemy 13, 8. Tu mamy jeszcze dużo papieru, więc będziemy sobie korzystać. 13, 8 i 13. To mi się teraz klei, bo tutaj klejącą robiłam. I 13, 8. Dobra. Ale się przestraszyłam, słuchajcie, że ktoś za oknem przeszedł. I zrobię sobie może od tej strony ładnie z tą paproteczką. Tu akurat, albo może ją z tyłu zrobię, a z przodu zrobimy taki gładziutki. Bo tam miałam z tyłu ten, a ja to zrobię teraz na odwrót. I zrobię sobie z przodu taki jednolity, a z tyłu... Chociaż może nie, bo tu mam tak delikatnie z tego przodu, to pójdźmy w tę delikatność, bo jak tu będzie taka zielona paprotka, to tak nie będzie, nie? Słuchajcie, ja nie wiem, co ja dzisiaj mam z tym mierzeniem. Będę tego tu skracować. U mnie na zewnątrz jest biurko i jak mam wszystko zdejmować, to mi się odechciewa. Wywaliłam 2 duże worko śmieci, od razu mnie... Miałam na myśli papiery piątku 13. W segregacji przydasiów. Ja wolę nie myśleć o tym. Już trochę czasu minęło. Ja dużo sprzedałam przydasi i tak jeszcze może coś puszczę w obieg. No pewnie, bo zawsze ktoś może, wiecie, skorzystać z tego, nie? O nie, czekaj, to sobie tu zostawimy na górę. To sobie zostawimy na górę. No to jeszcze mamy tego. Tego zostawiamy, to sobie tego dziabniemy.
olówku. I jeszcze posprawdzamy, słuchajcie, bo tu jeszcze będą nam potrzebne na te górne elementy, więc spokojnie to, co teraz wycięłam, jak najbardziej jeszcze, widzicie, musimy tutaj mieć na górę. Tu akurat będzie inna, więc to nie wchodzi w grę. A tutaj sobie włożymy ten kawałeczek. A jeszcze potrzebujemy tutaj jakoś podzielić. Tu mi trochę wyjdzie inaczej niż tam, ale to wiecie, no problemu. I tu sobie może zrobię taki kwiatowy i zrobię podbicie takie gałązeczki tutaj, trochę inaczej. Dobra, superowo. Czyli to mi zostaje na obicia i teraz ta malutka tutaj pójdzie w te gałązeczki, a ta pójdzie 14 na 14, dobra. Czyli tu jedziemy, słuchajcie. Gdzie ja dałam ten oryginał kwadratowy? Czy ktoś go widzi gdzieś? Tu jest. Nie, to jest ten nieoklejony. Tu jest, dobra. Z tyłu jest oklejony na zielono, więc tu z przodu sobie dziabniemy jeszcze tym arkusikiem, więc mogę to ciachnąć może w tę stronę. Ok, i pojedziemy sobie 13,8 i tu mamy 13,8 przód. Już na tył obiłam. Dobry wieczór, Tosiu. Szkoda, w lekkiej desperacji jestem. Znowu fajnie tutaj, zobaczcie, piętka wyjdzie. No i teraz już będziemy się bawić w ozdabianie. To jest to nasze tło ładne. I jeszcze tutaj, tak? Jest mi żal tego, słuchajcie. Jest takie ładne. Powiem wam, że mam teraz dylemat, ale ja i tak będę potrzebowała jeszcze na te górne części, więc spokojnie damy radę. Czekajcie, może inaczej. Ja sobie to przemyślę, w sensie takim, żeby tutaj to jakoś tak fajnie ugryźć, czyli to mamy już ładnie obite, tu mamy przód i na tym przodzie mamy taki jaśniutki arkusik i to tutaj jest prawdopodobnie ten, więc on tu zostaje. To mamy na górną część, na tą kwadratową. Tutaj potrzebujemy też coś jasnego i tutaj zobaczcie, te wszystkie elementy mam z tego, więc tu też już mam dopasowane. Tutaj na górną część będzie papier bazowy, więc z tego nie będę korzystać, a tutaj będę potrzebowała, no mam taki jaśniutki, no musimy go dopasować, więc może zróbmy sobie, ok. Tutaj na górę. Dwóch mi tu nie wystarczy, nie? Nie, niestety. To niech będzie. No muszę to, słuchajcie, się skupić tu bardzo. To będzie ten spód, czyli ta moja baza tutaj. Tu i tak jeszcze muszę coś podkleić. Widzicie, z tyłu mam ten zieloniutki, to może ja sobie trachnę tutaj z tej strony, a ten tutaj zostawimy z tymi różami. Więc tu sobie dotnę tylko na 9,8, a tu po prostu go skrócimy na 14,2. I już będzie super wszystko grało, więc tak nie problem. Jeszcze nam tam zostały kartki. Ja tam będę jeszcze wycinała z tego, z wzorami, z elementami te makaroniki, ale już... Aha, jeszcze ten sobie dotniemy. Czekajcie, bo jeszcze go nie docięłam. Tu mamy 9,8, 14,2. No i takim oto sposobem, słuchajcie, mamy pooklejane. W kolekcji robimy te karteczki, pudełeczko. Tak, Edytka, arkusz 01 zostawiamy na pudełko, a z reszty robimy karteczki. No przynajmniej ja robię. I teraz tutaj w taki wzoreczek mamy złote chrapania. Ja sobie tutaj
ciachnę naprzód, żeby mi się zrobiła taki kontrast między tą moją bazą a tą oklejeniem. A tu do tyłu myślę, że ten. I też sobie trochę jeszcze zwężę. Już czytam, słuchajcie, już czytam, bo się skupiłam teraz troszeczkę. Musiałam na tym, żeby to podocić. Muszę uciekać, dzieci ogarnąć. Miłego wieczorku, tylko niestety mnie miejsce ogranicza. Teraz zamawiam matę elektrostyczną plotera i będzie zabawa. Och, ja z tym ploterem, Agnieszka, po prostu my się miałyśmy ugadać. Ja cię chciałam tutaj wynająć do szkolenia. Ten mój farosz to tak kombinuje na terroraty, że już w końcu nie wiem, co on będzie robił, ale prawdopodobnie się skończy na drukarni, bo już tam zaś zmienił zdanie, coś. Więc ja już też jestem taka nieco pogubiona w tym, ale myślę, że jakoś tam dojdziemy do porozumienia, a to będzie na górę, więc już jesteśmy w domu z tym. Do każdego mamy już wszystko podobierane. Jeszcze nam spokojnie, jeszcze tam wiecie, z tej reszty elementów jakąś kartkę by się dało wyciosać, bo tam jeszcze mamy arkusze w środku, aczkolwiek jeden idzie na nasze pudełko. Już sobie to zabieram. I teraz słuchajcie, będziemy sobie z kolei dopasowywać te górne części. To sobie na razie odkładamy na bok. I jedziemy po kolei. Zaczynam od kwadracika i zobaczcie, ja sobie tutaj zrobiłam na białej bazie podbicie. Zrobiłam też różne te podbicia, żeby tak nie było nudno i było trochę rozmaicie. Więc ten biały arkusz, który tutaj jest tak mniej więcej na 12,5 cm, żeby była ta przestrzeń tu taka, wiecie, bardziej widoczna. Wtedy fajniej nam się to odbija wszystko. To jest taki ładny ten kawałek, mówię, że zostawię na te mniejsze, bo tam nie wyjdą dwa, a tutaj tak 12,5 cm na 12,5. Tak. Okay. Zatem ta karteczka, która jest na górze, musi być troszeczkę mniejsza, żeby ładnie było ten biały element, żeby był taki widoczny. Zatem jedziemy sobie, mamy 12,5. Ja sobie zrobię tutaj 12,2. Siach. Dwa. Spójrzcie, ładnie tutaj się odbija nam biała rameczka. Ja zaraz to będę jeszcze robiła, bo wiecie co, może zaraz sobie to przykleimy, bo potem się zrobi zamieszanie. Ja sobie zrobię, jeżeli ktoś ma radełko, możliwość radełkowania, to na radełkiem. Ja sobie wezmę tą małą matę, bo wiele bigownicami tu będzie. Ależ spochlapane. I sobie tutaj raz. Już tutaj bliżej tego brzegu zrobimy. Każdy może sobie, wiecie, w jakikolwiek macie ochotę sposób. Zaraz pokażę jeszcze też inne możliwości, więc i jedziemy. Odklejamy sobie na tym. Okay. No i mamy tu, zobaczcie, na tekturce. Tekturki są też tu, więc jak najbardziej. Ja sobie też to zrobiłam tak, żeby mi wystarczyło, wiecie, na wszystkie. Nie muszę mieć aż takiego wysokiego podbicia. Więc ja sobie tutaj odcinam, zobaczcie, gdzieś mniej więcej na wysokość. No tu mam prawie 11 cm. Więc mam nadzieję, że to wystarczy. To będzie na te mniejsze, a tu jeszcze sobie zrobimy tą tu trochę większą. Też mniej więcej na 11, 11,5 to będzie na ten kwadracik i jeszcze na jedną z tych. Dobra.
jakoś nie mam takiej, wiecie, tutaj presji, że muszę to mieć od linijeczki. Jeszcze sobie może trochę wyrównam. Będzie gdzieś tam do podnoszenia elementów. U mnie w dalszym ciągu porządki. Przyda się, szkoda, ale miejsca mało. Ja przestałam kupować albo kupuję to, co już naprawdę potrzebuję. Ja wam powiem, że ja miałam taki etap, że w ogóle praktycznie nic nie kupowałam, bo wiecie, ja też już mam tu swoich tych rzeczy mnóstwo i starałam się to wszystko wykorzystywać. Choć ostatnio popadłam w distresowy szał. Kurczę, moje wiadomości znikają. Już nie widać. O, teraz ja cię widzę, Natalko. To nawet zaraz. Jedyne co, słuchajcie, nowe jeszcze się skuszę, co kupię, no to papiery. Jak najbardziej papiery. A tak to, wiecie, no te distresy teraz. No i jedziemy sobie z kwadracikiem pięknie. Mamy tutaj jedną bazę. To tak, wiecie, mi objechało z jednej strony, ale zobaczcie, co możemy sobie potem zrobić. Podnosimy lekko na tych wyradełkowanych elementach i wtedy, wiecie, nawet jak gdzieś nam tam coś się podniosło, to tutaj to tak to miało być. I mamy do kwadratowego już gotowe. Jedziemy dalej, słuchajcie, to sobie zostawimy na koniec. Dalej mamy tutaj tę naszą zieloną karteczkę. Ona wprawdzie też jest na radełku, ale ja wam tu pokażę inny sposób na to, żeby sobie to fajnie też ozdobić. Tutaj nie mam podbite na białym papierze, mam ją zrobioną 9 na 13, więc ten mój arkusik, który tutaj mam do tego dopasowany, ja sobie ścinam 13 na 9. Ja wam tylko pokażę, jakie wiecie, są możliwości, opcje, które można sobie zrobić, ale sobie wybierzecie to, co wam najbardziej odpowiada, jak będziecie chcieli sobie dopasować do swoich kartek. Tutaj jeszcze to zrobiłam 9. Bo ja mam tutaj, dobra, 8,5, przepraszam, bo ja zwężyłam kartki. 8,5 na 13, dobra. Zwężyłam sobie. Zaraz sobie gdzieś napiszemy tutaj. 8,5 na 13, tak? Już będziemy wiedzieć do następnych. 8,5 na 13. Super. O, i teraz ona będzie, oj, idealnie. Kolejny sposób, już pokazywałam je kiedyś, więc to jest żadna też filozofia. Odwracam sobie na lewą stronę. Jak chcę mieć wgłębienia, to po prostu robię to po prawej, a jak chcę mieć wypukłości, to odwracam na lewo, przykładam równiutko do bigownicy, no i jedziemy sobie bigowania. Brzuszki nam będą wystawały na drugą stronę. Można zrobić dwie obok siebie linie, takie wiecie, no super to można. O, i mamy ładnie takie wypukłe. Dalej jedziemy sobie z... Pięknie zrobimy podkładkę. To jakieś tam, wiecie, nie musi być równe, bo to wcale nie widać. Tekturka jest 1,5 mm, więc ona nie jest jakaś taka bardzo widoczna. Ja nie wiem, czego potrzebujesz modem. Czekajcie, tego nie widziałam, tylko że nowe są ładniejsze. Czy na koniec mogłabyś podać jeszcze raz wymiary kartek? 14,5 na 10 bazy mają. Dobra. I jedziemy sobie tutaj. I teraz jedna jest właśnie radełkiem, jedna jest na bigownicy z takimi wytłoczeniami. Już takie robiliśmy, więc zobaczcie, nie widać w ogóle praktycznie tej tekturki, widać tylko, że mamy taki uniesiony ten element. To jest już do tej naszej drugiej karteczki. Trzecia karteczka, słuchajcie, tutaj mam przebigowane, więc dobrze, że tutaj sobie zostanę z tym bigowaniem. I tutaj też mam wykorzystane te moje, zobaczcie, różyczki, ale zastanawiam się, jak to zrobić, żeby tutaj może tak bardziej te chlapania było widać. A może tak to odwrócimy sobie, a może tak. Powiem wam szczerze, tak się w sumie zastanawiam, a może tak to mi ciachnie. Będzie bardziej te kwiaty widać tutaj od góry.
To i tak to jest praktycznie całe zasłonięte, więc wiecie jak to teoretycznie niewiele się tu zmieni. Skoro mam to tak, to zostawię ją na wysokość. Zobaczymy, czy ona ma 13. Ma nawet więcej niż 13, więc tutaj zrobimy sobie na 8,5, tak? Tu ma 13. Bez białego podbicia. Bigowaniem. Tam było z bigowaniem z białym podbiciem. Tu jest bez bigowania. Tu jest z radełkiem bez białego podbicia. I jeszcze teraz zrobimy inną na koniec. Tu sobie tak mocniej wtłaczam, to bardziej się podnosi do góry. Czyli jak chcę, żeby to radełkowanie miało taki efekt bardzo się podnosi do góry, robię to bliżej krawędzi i tak dosyć mocno naciskam przy tym bigowaniu. Natalia, kontaktu bezpośredniego na oddział, nie takiego z internetu, bo idzie się do znajomego, bym tam podjechać i nie wiem jak, okej. Ja tam na SOR ostatecznie zajadę, ojej. Trzymam kciuki, aby się udało załatwić. Tak, dziewczyny. Może warto próbować dzwonić na inne oddziały i przełączam. O właśnie, też taka opcja jest. Tam się ogólnie nie idzie dodzwonić, oby na naszych więźniów politycznych do przychodni. Wiecie, a wy nic nie mówicie, że mnie w ogóle nie widać, jak się nachylam do czytania. Tam się ogólnie nie idzie. A nasz pediatra załamuje ręce. No, słuchajcie, to samo jest w Rybniku. Jest poradnia taka, wiecie, rodzinna i dla dzieci. I tam się dodzwonić, powiem wam, ja ryzykuję stwierdzenie, że szybciej trafię w totka. Jak się moje dzieci urodziły, tam się coś zmieniło od tego czasu, ale z tego, co ostatnio słyszałam, to w ogóle nic. Ogólnie tam są bardzo kiepskie opinie na te panie z rejestracji. No tam jakoś sobie nic z tego nie robią i dalej, jak było, tak jest. Najlepiej tam jest jechać, bo tam nie ma opcji, żeby dodzwonić się. Tam są specjaliści, tam się zawsze z dziećmi jeździło po porodzie, wiecie, z bioderkami do kontroli, no takie tam pierdółki różne. Tam to trzeba było mieć nerwy ze stali po prostu. Uwierzcie mi. I jedziemy. I takie mamy. Zobaczcie, i takie mamy opcje. Czyli mamy teraz tak. Wszystkie podwyższone. Jedna jest przebigowana bezpośrednio na bazie, kontrastujące kolory. Druga jest nie przebigowana, przeradełkowana. Druga jest przebigowana z takim wypukłym wzorkiem na zewnątrz. Trzecia jest przeradełkowana na białym podbiciu. I czwarta, słuchajcie, tutaj zrobimy sobie sami to tło. Bierzemy zatem karteczkę. Ja myślę, że będę więcej robić tych, ale jednak nie zrobiłam. Mamy kartę, która ma 14,5 na 10 cm, więc zrobimy sobie tutaj, zresztą ja sobie zmierzę, ile ja tutaj zrobiłam mniej, 13,5. Czyli jak mam na 10, to zrobię tutaj 9,5 na... Aha, tam miałam 13,5. Zaraz wam powiem. Czyli robię 9 centymetr mniej, czyli 9 na 13,5 cm, żeby było widać ten spód, taki zieleniutki, ale nie jakoś tak bardzo mocno. Czyli jak tu mam, wiecie, podbicie bazę 14,5 na 10, to robię 13,5 na 9. Tejunia, Matusiu, kochana, 25 miesięcy wspierasz. Bardzo ci dziękuję, kochani. Dziękuję też za wszystkie naklejeczki, które podczas live'a wysyłacie. To już 2 lata. No, słuchajcie, łykam i lecimy już teraz z dekorowaniem. Uprzątniemy i teraz, słuchajcie, to jest zabawa. Bierzemy sobie tę naszą karteczkę, odwracam na lewą stronę, bo to są te tłoczone i zaczynam. Zobaczcie. A może robię najpierw w tym kierunku, będzie mi łatwiej. No to tu jest takie, no, jedziemy. Ja robię sobie, nie wiem, od brzegu, przejeżdżam przez 2 na oczko.
Tu jadę większym odstępem, a pojadę jeden obok drugiej. Czyli robię sobie takie kratkowate tło. Jak tam sobie to, wiecie, wymyślę i ile przeskoczę. Raz równiej, raz bliżej, raz dalej, raz po jednym, raz dwa. Ok. Znowu sobie, nie wiem, omijam we 3. Teraz sobie ominę 4 i zrobię jedną za drugą. Teraz sobie ominę 3. Teraz 2. No to zrobię tutaj 3. Zrobię jedna za drugą 2 razy. I tu raz. No i zobaczcie, tak to wyszło. Takie nierównomierne. I teraz robimy to w drugą stronę, czyli robimy taką kratę jakby, taką swoją tutaj wymyśloną. I jedziemy teraz w tym kierunku. Widzicie? Nie wiem, czy to tu będzie jakoś tak bardzo mocno widać, ale mnie się to bardzo podoba. To tak trochę świątecznie mi zajeżdża. Troszkę z takimi świątecznymi kratami mi się kojarzy, ale to robimy takie, wiecie, swoje własne i możecie różne kształty w różnych kompozycjach. Jedna dalej, druga bliżej. Ważne, żeby równo szły tylko. Zobaczcie. I taka cała pokratkowana jest ta. Różne, wiecie, najpierw sobie robię na przykład 2 od brzegu i jeden za drugim. Potem przeskakuję o 3, robię jedną, przeskakuję o 4, robię 2, przeskakuję o 2, robię 3. Takie, żeby to było, ale fajnie widać. Dobra, bo myślałam, że na podglądzie nie będzie widać, ale widać to super, więc się cieszę bardzo. Bo matko, to u mnie też jest grubo. Tośka, dzięki wielkie. Słuchajcie, także bardzo fajne są te tła. Ja Wam je ogromnie polecam, bo zobaczcie teraz, w moim odczuciu, może komuś się na przykład nie podobać, ale to, widzicie, miałam sobie jeszcze wziąć farby do chlapań. To cała ta kompozycja tutaj na tym, no to wygląda uroczo, a nie ma tutaj niczego, czegoś nadzwyczajnego. Jest po prostu baza i własnoręcznie, słuchajcie, przygotowany ten panel, na który już teraz sobie tutaj, już nie wiem, czy nie wykorzystam tego, ale chyba wolałabym, żeby to było tu przez całe. Choć w sumie. Dobra, ciachniemy. Ja myślę, że tu zrobię ten kwadracik, a tam trochę inaczej wyszło niż myślałam, ale dobra. W związku z tym, że ona jest taka troszeczkę jednak cieńsza, bo to nie jest taka ani papier skrapowy, więc ja sobie może zrobię tu trochę bardziej dopasowane to podbicie. Dobry wieczór, Aniu. Kochani, cieszę się, że jest nas tak wielu. Także proszę o kciuczki. Jeżeli ktoś ochotę ma wesprzeć live'a naklejeczką, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i jedziemy teraz, słuchajcie, już teraz koniec nudów z tymi tłami. Zaczynamy sobie dekorowanie. Myślę, że to jest takie najfajniejsze etap pracy. Ale ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie. Ja chyba już kiedyś takie robiłam gdzieś, no może mi się wydawać, ale wygląda to w moim odczuciu uroczo i przyznam się Wam, że z tych wszystkich kartek ta właśnie najbardziej, co ja mam jakąś kamerę źle przyczepioną, bo ja jak uciekam tutaj, przepraszam Was na chwilę, żebyście mnie widzieli tutaj jak pracuję, to uciekam znowu z tej kamerki, a jak się przesuwam tu, to uciekam tu. Nie przesuwaj kartek w lewo, bo nie, no właśnie, bo ja się przesuwam w lewo, żeby mnie było widać w kamerze, wiesz, muszę sobie coś tu popracować nad tymi ustawieniami chyba. Ale to dobra, już dzisiaj będę uważała. Już tu sobie sprzątamy. To zostawiam, bo tu jeszcze będziemy sobie podnosić te elementy. Te wszystkie śmieci sobie tu odsuwam. Dobra. Bierzemy ten duży arkusz. Słuchajcie, będziemy tu potrzebowali jeszcze wkładeczki. Co teraz widać.
Tnę sobie tę zieloną ramkę i ten zegar. Ja tego nie chciałam wycinać, bo chciałam wam pokazać papier, no i wiecie, jak to potem jest. I jeszcze chyba miałam ten białą, a właśnie, tę białą rameczkę, ale tu mam tylko te jakby te same ramy niepotrzebne mi. Dobra. To jest na naszą kolejną pracę i tu jest jeszcze, zresztą widzicie, tutaj też możecie jeszcze sobie na tło wyciąć jakby coś, bo ja z tego będę brała ten tylko jak nasz mietek wyje, słuchajcie, to się rzadko zdarza. No nie, on ostatnio, kiedy słyszałam, że wyje, to jak moja Karolina się uczyła gry na chyba na flecie. Jakoś tak to było. To sobie też zostawiamy koniecznie. Słuchajcie, tą okładkę z tyłu. Odkładam już tutaj wszystko i możemy zająć się dekoracjami. Ja jeszcze szybciutko tylko wytnę ten zegar. Może zaczniemy od tego zegara w sumie, bo to zaraz komponujemy sobie ten zegar. Zobaczcie, tu ja już elementy mam powycinane. Wycięłam sobie ten zegar, ale wycięłam tutaj go od tych esków floresków białych. Tu widzicie? Czyli jak jest 9, te eski floreckie, uznałam, że tutaj w tym miejscu wystarczy mi ten element, żeby on mi się ładnie zmieścił w tej mojej całej kompozycji, to po prostu muszę sobie go najzwyczajniej w świecie zwężyć troszeczkę. Tam pozasłaniamy kwiatami, więc nawet słuchajcie, oszczędzimy sobie roboty i tak tego nie będzie widać, więc po prostu tego nie wycinam. Nie dokładam sobie pracy, skoro nie będzie to widoczne. A też z drugiej strony na przykład to można gdzieś wkomponować do kartki, ten element. I teraz sobie wycinamy. Teoretycznie ja mówiłam, że wszystko wycięte, no ale tak jak mówiłam, nie wycinałam tego, bo chciałam okładkę papieru pokazać. Dobry wieczór, Aniu. A, witałam się z Anią. Witaj, Iwunia. Oczywiście, Sylwiu, że można płytki do embossingu, ale no ja chciałam pokazać, wiesz, że jak ktoś na przykład nie ma takich rzeczy, to nawet ręcznie za pomocą bigownicy można takie fajne efekty sobie uzyskać. A jak macie foldery do embossingu, macie Sizziksa maszynkę, czy tam jakąś inną, to spokojnie można też sobie płytkami wyembosować przeróżne wzory na takie kartki. I słuchajcie, to wygląda naprawdę ślicznie. My już troszeczkę zapominamy o tym. Ja pamiętam, jak zakupiłam sobie tę moją pierwszą maszynkę do embossingu, no wiecie, Sizziksa, to po prostu wszystko było embosowane. Słuchajcie, na płytek to mnóstwo jeszcze dzisiaj mam. A potem tutaj w to, tu takie nowości, tu takie. I człowiek, no kurczę, obciąłem sobie to niefajnie. Zapominamy o tym, co było i z czego się tak naprawdę na początku tworzyło. No ale wiecie, to nie jest złe, no znowu nowe, inne rzeczy wchodzą, znowu czegoś innego doświadczamy, uczymy się. Więc ja nie mówię, że to jest złe, ale czasem warto wrócić do tego, co było. I tu właśnie Sylwia ma rację, że jak macie maszynki, to można korzystać. Dobra, mamy, słuchajcie, widzicie ten zegar i mam też tu wszystkie te powycinane elementy. I też miałam wycięty tu jeden zegar, który był do kompletu, ale coś najgorsze, słuchajcie, że ja teraz będę tu grzebać, potem nie znajdziemy go. I to jest ten zegar i on jest taki nałożony, zobaczcie, jeden na drugiego tutaj fajnie. Nie chciałabym sobie tego w żaden sposób tu wysypać. I mamy, słuchajcie, piękne te kwiatuszki tutaj mamy. I jedziemy z jednym zegarem, potem jedziemy sobie z zegarem numer 2. I mogę tutaj powyciągać jakieś fajne kwiatuszki, bo jest ich tu sporo, więc jest w czym wybierać. Pewnie już nie trafię w identycznie te same, bo musiałabym się tutaj, wiecie, bawić i... Wiecie, to wszystko tu wysypię.
Ok, to zabierzemy. Jak jeszcze nam coś tu będzie potrzebne, to zawsze możemy sobie to wyciąć. Tu sobie dam, a może, czekajcie, tu tak ładnie wytniemy, odetniemy jakby te spody gałązek i możemy zrobić taki ładny, wpadający w dół element. Tutaj. To jest taka kompozycja, która w dół ładnie pójdzie tu. Tu sobie weźmiemy trochę kwiatuszków, żeby mi to zasłoniły może od góry. Też możemy sobie odciąć te gałązki, które tutaj są i zostawić same kwiaty, które się ładnie w tej kompozycji sprawdzą. Witam się, jak zawsze z opóźnieniem, bo lubię na 2 razy. O lala, witam Cię, piękne kolory, zawsze tu u Ciebie tak jasno, słonecznie i elegancko. Ale chyba mi się wydaje, że jakoś, nie wiem, czy ja mam wrażenie, czy mi się przyciemnił obraz. Nie wiem. Bardzo Ci dziękuję, miło mi. Witaj, Reniu. Witaj, Beatko. Na odwrocie tych trójkątów, które są dołączone do tablicy do bigowania kopert, są często fajne wzory do wytłaczania. Ja nie mam, wiesz, tych, to są, no nie wiem, może to, zapomniałam, ja wiem, że są, ale to która marka? Ja już teraz nie pamiętam, ale ja nie mam na tych. I też są takie eski, floretki właśnie różne i można sobie tam działać z tym. No i tu słuchajcie, macie specjalnie do właśnie podbijania te tekturki. Więc kładziemy sobie, ja zaczynam właśnie od wyznaczenia sobie tu u dołu tego elementu jednego i teraz tutaj sobie podkleimy ten zegar większy. W związku z tym, że te tekturki mają 1,5 mm, to możemy tu fajnie sobie tym, wiecie, obracać ile nam potrzeba. Tak. Myślę, że tutaj to już zostanie, więc mogę go przykleić. Klej na gorąco, dobra, się rozgrzewa jakby co. I jedziemy, słuchajcie. I mamy pięknie zegar. Trzeba tylko patrzeć, żeby było równiutko. I teraz ten drugi będę kładła sobie wyżej, czyli z tej strony na jeden kawałeczek. Tutaj na jedną warstwę tego tej mojej tekturki. A z drugiej strony tutaj dwie, bo pokryje mi się ta, która jest już tutaj i ta, która jest już tutaj, więc tutaj muszę sobie razy 2. I one się wtedy ładnie zrównają, a dzięki temu będzie podniesione do góry. Zobaczcie. I tu jest jedna, a tu są dwie. I jak pięknie się to ze sobą teraz tutaj zrównoważyło. Tu zaraz wszystko pozatykamy, nie będzie to widoczne. Tu będzie to w dół. Troszeczkę wyżej. Tu teraz pójdzie kwiatuszek na to, więc ja sobie tu też położę jeszcze tą jedną kosteczkę, co mi została, żeby to tak fajnie tam nie było w takiej nicości. Ok. Bach. Pięknie tu mamy. I jeszcze sobie poszukamy jakiegoś takiego większego kawałeczka w górę albo jakiegoś tam takie zestawienie zrobimy różnych elementów. Teraz zobaczymy, co my tu mamy. No, możemy tu listeczki, a możemy sobie jeszcze jakieś piękne kwiatki tutaj wkleić, słuchajcie. Tak wczoraj to wycinałam i mi się wydawało, że miałam więcej tych elementów. Słuchajcie, ja to wszystko powycinałam, czy nie? Tak. Jedynie nie listki, no ale tu mam powycinane te, które będę potrzebować. Nie wiem. Wczoraj końca nie było widać z tego wycinania, a dzisiaj jakoś sobie myślałam, tak mi się wydaje, że jakoś wczoraj miałam tego. No dobra, będziemy kombinować, słuchajcie.
A może tego damy. Bo może ja sobie tutaj stąd wyciągnę, słuchajcie, od tej góry. No właśnie. Ale dobra, to sobie zostawimy na tamte. To ja sobie tutaj dołożę coś z tych elementów. Zobaczcie, tego tam sobie wsuniemy jeszcze pod spód. Da radę? Da radę. Siam go tu. I jeszcze raz tego przykleimy. Bach. Bardziej wysuniemy, przysuniemy i już. No i tak to słuchajcie. Bywa z tymi kompozycjami. A tutaj ten, który mamy pojedynczy. Może iść troszeczkę na spód. Możemy sobie tu jakiegoś listeczka przykleić. Zaraz tam będę czytać, bo się teraz zaaferowałam. Tu słuchajcie, kompozycją. No, aha, dobra. Na jaką okazję ta karteczka? Agnieszko, to są karteczki na różne okazje, czyli w zależności od tego, jaki sobie napis zamocujesz, myślę, że ona taka jest bardziej... Ja tu sobie zrobiłam napis w dniu jubileuszu. One oczywiście nie są jakoś mocno dociśnięte, żeby można było ewentualnie tam, wiesz, sobie coś zmienić, no wiadomo, wedle uznania. I jeszcze tutaj tak chciałabym troszeczkę zasłonić, bo nie chcę, żeby z tego zegara to było widoczne tu. Może kwiatuszek albo taki mniejszy, większy. Czy omaki. Tutaj ciach. No tu kwiateczek albo taki mniejszy może być tutaj lepiej. Ja właśnie zapomniałam, że ja sobie wycinałam jeszcze z tego właśnie dużego arkusza i tak mówię, no coś mi tu nie pasi, bo jakoś więcej tych kwiatków. Dobra. I tu sobie go tak fajnie podkleimy. Jest troszeczkę wyżej. Dobra. Napis. Żeby nie było, nie? Mamy tutaj napis. Słuchajcie, ja tam miałam napis w dniu jubileuszu, więc możemy sobie to zrobić w dniu jubileuszu, ale to tak jak mówię, to są napisy stworzone właśnie do skrap jesieni, więc każdy sobie może tutaj wyciąć napis, który mu będzie odpowiadał. Mu potrzebny na jakąś uroczystość. Okej. Ja sobie teraz tak tu ciachnę pod skoś, albo nie, zrobimy to tak. Tu na prosto. Tu pod skośkiem. I tak to tylko przykleję tak prowizorycznie, żebym ewentualnie mogła sobie te napisy potem zmienić. Okay. Mam drogi jubilatce, więc ten jeden mamy gotowy. A, tu miałam złoty listek, dobra. Tu mamy taki. Jedziemy z kolejną karteczką, słuchajcie. Ja może wezmę tak, gdzie trzeba było coś powycinać, żeby nie było. Dobra, słuchajcie. Coś mi to tam woła. Aha, to była ta, widzicie, a jakby tego, czy ja to tutaj... Nie, chyba. Nie, mi się wydaje, że ja wycinam. A jest tutaj, dobrze, moi drodzy. Mamy babeczkę wyciętą, ja tu miałam wycięte 2 babeczki i postanowiłam, że też, zobaczcie, fajnie można wykorzystać te ładne ramki, zrobić z nich takie ładne ozdoby i jedna rameczka w bok, druga, po prostu przecięłam sobie je na pół. W moim odczuciu też to całkiem fajnie i ciekawie wygląda, więc wiecie, zawsze można, mimo że są elementy jakieś konkretnie zaprojektowane, że tak powiem, można z nich uczynić zupełnie inne ozdoby. Widzicie, ja sobie tę rameczkę rozcięłam na połowę, też tak trochę z tym kombinowałam, bo zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać, ale ostatecznie wydaje mi się, że całkiem ciekawie to wygląda i to rozcięcie tej ramki
bardzo ładnie się tutaj, chociaż chyba mam trochę inną rameczkę, albo mi się to tak tylko wydaje, że ta tu jest taka trochę na tych krawędziach jaśniejsza jakby, ale myślę, że to już tutaj nie ma większego znaczenia. Okidoki. No a powiedzcie, wy tak wolicie kwiatowo bardziej, w sensie, że są kwiaty napchane na kartki, takie na bogato, czy jesteście zwolennikami takich właśnie troszeczkę prostych kartek z elementów do wycinania, bo ja przyznaję się, że to też wcale nie jest tak prosto, wiecie, z samych elementów kartkę stworzyć. U mnie to jednak jest taki proces, no dosyć sporo czasu poświęcam. Wydaje mi się, że szybciej zrobię taką pracę, gdzie jest, wiecie, kwiatowa, taka mocno na bogato, niż taka właśnie bardzo, czy bardzo prosta. Te też są tu takie dosyć, no, ozdobne. Nie mogłabym powiedzieć, że one są jakieś bardzo proste, ale no, wiecie, co mam na myśli. Zobaczcie, ja sobie teraz tu odcinam. Tak. Żeby mi została ta góra i ten dół, nie? Więcej czasu mam wrażenie, że poświęcam właśnie na takie zrobienie tych prostych kartek, w sensie takich z wykorzystaniem elementów do wycinania. Trudniej mi przychodzi. Nie wiem dlaczego. Myślę, że tutaj jednak trzeba troszeczkę więcej pomyśleć nad tym, żeby to układać pozorom. Dobra, więc jedziemy, słuchajcie. Kładę jedną, bo ja to sobie tak zrobię, że zobaczcie, jak to położymy, żeby ta tutaj ładnie, żeby to też tak się, wiecie, fajnie nam ze sobą kryło. A te wszystkie tutaj gdzieś tam łączenia to sobie pięknie schowamy pod jakimiś tutaj ozdobnymi elementami. O, i tu mam właśnie chyba z tego dużego arkusza siak. I zobaczcie, mamy górę-dół, połączone dwa te elementy, jakby rozcięta ta ramka, nie jakby, tylko rozcięta. I teraz to widzę, że tutaj właśnie mam ten element. No ale widzicie, ja bym tego wczoraj i tak nie wycięła, bo tak jak mówię, no chciałam wam pokazać okładkę, a tak nie jestem pewna, czy ja miałam... Wydaje mi się, że powinnam mieć, ale tak jakoś nie jestem do końca przekonana, że miałam jeszcze jeden duży blok właśnie z tym Sweetheart. Ale mam jakieś takie poczucie, że miałam na ten skrab jesień po prostu zeszło wszystko, nawet te zapasowe, które miałam zrobione. Więc tak coś gdzieś mam w głowie, że jednak mi chyba nie zostało nic z tej okładki, bądź z tej głównej kolekcji, więc mi za każdym razem jest trudno zrobić bez kwiatów. No, bo ja wiecie, co ja wam powiem, że właśnie to, że my dodajemy kwiaty, ja tak przynajmniej mam, znaczy może inaczej, bo teraz to wyjdzie, że nie wiem, jakieś moje niedoskonałości zakrywam kwiatami, ale zawsze ta dekoracja, jak jakąś tworzę, czy kompozycję na kartce, to mam wrażenie, że jak ten, wiecie, poukłada się tam gdzieś te listki, poupycha się tam koroneczki, kwiaty i dodatki, i jak ja te kwiatki przykleję, to ja po prostu pozakrywam sobie tam, wiecie, tutaj zapełniam kartkę, robię taki troszeczkę sztuczny tłok tą moją, kurczę, muszę sobie przekręcić tą kamerkę, bo no naprawdę coś tutaj jest z niego naka. Zapełniam to wszystko, czego w tej kartce mi ciągle na przykład brakowało podczas tworzenia tej kompozycji, to ja w momencie dołożenia kwiatów to już zapełniam i robi się taki już sens tej kartki, prawda? Ona nabiera takiego wyrazu i jest, no i już jest ukończona. O. Natomiast jak tu trzeba, wiecie, tymi elementami do wycinania stworzyć ten klimat i całą kompozycję, no to no, trzeba przyznać, że jest faktycznie, przynajmniej mnie, dużo trudniej, aczkolwiek słuchajcie, ja podziwiam i ciągle w podziw wychodzę dziewczyn, które tworzą takie clean and simple kartki w ogóle i z templami i tak dalej, i one są nieziemskie, no ale z drugiej strony znowu mówię, no przecież no nie wszystko trzeba umieć i nie każdy musi wszystko robić to samo, więc tak sobie to tak tłumaczę, co moją nieumiejętność. Dobra. Zobaczcie tylko na to. I teraz ten element, który wyciąłam, go gdzieś położyłam. Nie, no to... No tu jest.
I spójrzcie tylko. Tyk. I już mamy zakryte. Tutaj to, gdzie ta rameczka i pięknie nam się zrobiła taka przestrzeń ładna. Wiecie, tego tutaj tak nie widać w kamerce, ale mamy ładnie to już tutaj zakryte. Ja bym jeszcze tylko, chociaż tu będą kwiaty, jeszcze w sensie, że tutaj nawet nie muszę się jakoś bardzo wysilać i tam tego zakrywać wybitnie, bo nie będzie to w ogóle widoczne. Tutaj teraz zrobimy tak. Jakoś mi się wydaje, że tamten jest większy. Nie wiem jakim cudem, ale zrobimy go na podniesieniu, czyli ten jeden będzie w górę. Zobaczcie. No tekturki to jest w ogóle świetna robota. Tyk, tyk, tyk. Jedziemy od krawędzi. Tu mi coś przeszkadza i tak tego nie widać i tak, więc ja sobie to zaraz przyciągnę. O, i ona mi się teraz trochę dalej wsunie. Super. Zobaczcie. Mamy ten pierwszy, a ten drugi pójdzie sobie już teraz tak całkiem w górę. I jeszcze jakieś kwiatorki na nim sobie tam postawimy i już będzie gitara. Tutaj już nie muszę tego w żaden sposób tam, wiecie, kombinować, że łączyć. Po prostu sobie sklejam jeden do drugiego i kładę tutaj pod te kwiaty, ale na... O. I mamy fajnie dwie babeczki. I tu mamy pięknie zasłonięte te połączenie tych ramek. Jeszcze sobie z tej strony kwiatuszki dołożymy i tu już będzie pełnia szczęścia. Zatem potem przy tym, może tym, się zastanawiam, co ja żem tutaj dała. Słuchajcie, czy tutaj był taki zielony kwiatek osobny? Jakiś mam zielony kwiatek, ja go tutaj nie widzę w typu, a jest ten może, ale ani mi to w tą nie pasuje, ani we w tą. O Boziu, i było mi to, mogłam sobie to od razu. Czekajcie, poszukajmy jeszcze takiego kwiatuszka, który by się tutaj pięknie mi poukładał. Myśmy to tutaj ładnie wszystko, słuchajcie, wykończyli. No, też mam takie wrażenie, że ja wszystko stąd wziąłam. Nie wiem, mi się tylko wydaje. Ten sobie pójdzie tu. Dobra, to czekajcie, ja to odetnę, bo tutaj tych gałązek nie muszę mieć. Łatwiej mi robić kartkę z kwiatami niż proste z samych grafik. Ja lubię takie i takie robić, lubię bardziej proste. Mi żal korzystać z tyłu, gdy z drugiej strony są grafiki. No, trochę tak. Lubię kwiaty z kolekcji do układania kompozycji, ale w dodatkach często jest ich mało. Tak. Ideałem by było, gdyby takie kwiaty, listki ułożone w kompozycji osobno, zapełniać dziury. No właśnie w Craft O'Clocku jest bardzo dużo tych dodatków takich kwiatowych, gdzie można, wiecie, dowoli z tego korzystać. Zobaczcie, ja sobie to tu przykleję i tym ładną różyczką zakleję tutaj to, że tam jest koniec kwiata, a tutaj sobie dołożę jeszcze coś do góry. No co ja się tu będę, słuchajcie, wysilałam? Po prostu tam wepchniemy różyczkę. Tam jest właśnie bardzo, bardzo dużo tych elementów kwiatowych i to ja bardzo lubię, dlatego że mam tę dowolność i mogę sobie tam, wiecie, tworzyć ile mi tego jest potrzeba. No to jest super sprawa. I sobie tutaj podniesiemy i tu kwiatoreczka. Ładnie wsuniemy, a może tylko trochę pod tą lampkę jeszcze. No może czekajcie, już całkiem tutaj zetniemy. O, no i jest gitareczka. Bardziej na płasko, bo on czasem, jak coś nam się nie mieści, to po prostu można sobie obciąć troszeczkę gałązki i już. I teraz jeszcze weźmiemy taki pakiet listeczkowy i sobie to tam, słuchajcie, wetkniemy do środka.
Wszystkie takie przestrzenie i te... Już ty mi się tu łobuzie odwróciłeś. Pozakrywaliśmy. I to, co nam tu zostało, ładnie sobie tutaj takiego pięknego różeńka odbijemy. A mi bez kwiatów jakoś goło, muszę mieć kwiaty. No tak, ale wiesz, czasem jest tak, że ja powiem wam, często mam klientów, którzy chcą jako dodatek tylko kartkę, czyli taki element gdzieś tam mają jakiś tam prezent i oni chcą tylko, żeby takim dodatkiem karteczka była. Czekaj, to mi się przesunęło. No i nie potrzebują takiej jakiejś bardzo bogatej kompozycji, prawda? I tutaj w grę wchodzi właśnie ta opcja taka bardziej prosta, płaska do koperty, no i już trzeba coś z tych grafik, słuchajcie, zrobić. No i mamy, słuchajcie, z takich rameczek poskładanych w prawo, lewo element. Ja to już, żeby nie przeciągając dłużej, wiecie, was nie męczyć, bo już tutaj siedzimy długo. Tutaj trzeba to obciąć równiutko, bo to ma być taki napis, wiecie, na środeczku. Tak przynajmniej ja sobie wymyśliłam, że on będzie tu na środku. Ja oczywiście, tak jak mówię, nie robię tego, ja tu dam spełnienia marzeń, nie robię tego tak na stałe, żebym mogła to ewentualnie zmienić, więc mamy już, słuchajcie, kolejny zestaw. Ja tak zaczęłam od tych najbardziej skomplikowanych, takich najbardziej pracochłonnych, żeby potem, wiecie, zejść już do tych takich, które się robi szybciej. Zawsze się zastanawiam, czy takie kartki nawet na małym dystansie mogą być wysłane listem w kopercie. Tak. Kartka na dystansie z piankiem była cała... Ach, to czy wiesz, Natalia, czy to się tam zniszczy w środku? No to jest kwestia już tego, jak się z nią obchodzą podczas przesyłki. Koperty, słuchajcie, są przesuwane przez taki otworek, taką mają... Taki jest taka, to jest, nie wiem, drewniane czy tam tekturowe i każdy list, czy co tam jest takie, wiecie, grubsze, przesuwane jest przez taki otworek. Jak mieści się w tym danym wymiarze, to wtedy bez problemu jest wysyłane jako list. I nawet takie większe formy, wiecie, kartkowe, gdzieś tam jakieś folie bąbelkowe, możecie na przykład taką kartkę też włożyć pomiędzy tekturki dwie, takie introligatorskie, i w ten sposób sobie zabezpieczyć, na przykład do koperty bąbelkowej, tylko tam trzeba byłoby poczytać albo sobie na przykład na pocztę zadzwonić, jak szeroka ona może być, bo to tam przechodzi przez taką szparę, że tak to nazwę, i jak to przez to przejdzie, to tak jak wiecie, walizki na lotnisku, jak ona przejdzie przez to, to znaczy, że może iść to jako list. Nie wiem, może mój mąż będzie wiedział, bo on tam częściej na poczcie wysyłał mi te wszystkie moje rzeczy. Może on będzie pamiętał, bo ja teraz już powiem wam, nie pamiętam dokładnie, jaki to był rozmiar. Ja kiedyś miałam, jak tak wiecie, miałam jeszcze sklep, w ogóle taki na Allegro, jak działaliśmy gdzieś na początku, to miałam taki zrobiony właśnie taki w tekturze, taką wnękę, taki wycięty otwór. Ja sobie sama w domu te listy po prostu przesuwałam przez to. Jak on mi tam pasował, no to wiecie, to już było git, nie? Mamy tutaj, słuchajcie, bazą, podstawą jest tutaj ta rameczka i na niej tutaj zaczniemy sobie całą kompozycję. To jest naprawdę bardzo szybka kartka, a ja, jak wiecie, nie przepadam za takimi twarzami na kartkach, ale po prostu ta dziewczyna tutaj, mówi, no musiała się znaleźć. I paproteczką do góry. Mamy tutaj prawie na całą szerokość tej naszej karteczki. Zobaczcie na to. I jest tu ta nasza piękna Milady. Też spią tak fajnie. Może zrobić tak trochę szerzej i wężej tu bierze. Tutaj przeszła na szyi, chociaż ona jest taka tu szczupła, że chyba jednak nie przejdzie. Musiała to złożyć w kilka części. Ale to już tutaj nie ma większego znaczenia. Dobra. Ok. No i to jest podstawa całej mojej tutaj, tak powiem, grafiki. Wiecie co, ja sobie jeszcze teraz podepnę troszkę i od tyłu, zobaczcie, tu sobie jeszcze podkleimy trochę, żeby ona miała tam takie oparcie większe, żeby ta kawka jej tam nie latała.
Jakkolwiek to nie brzmi, nie? Sobie klejem obadrałam teraz, ale mi się tutaj ładnie oparła na tym. O. Zobaczcie. No jest cudna ta dziewczyna. Nie warto wysyłać rękodzieła pocztą. Wiesz co, Italia, powiem Ci, jak dobrze zabezpieczysz. Ja zawsze, znaczy mówię inaczej, jak wysyłałam teraz mamie, to pocztą 2 razy mi nie dotarły. No i zaczęłam wysyłać kurierem. Natomiast jeżeli mówicie o zniszczeniu, no to jak się dobrze zabezpieczy, ja bym to przez 2 tektury spokojnie tam zawinęła, byłoby gitara, nie? A, prędkim dotarciu, no to tak. Ja myślę, że zabezpieczenia. Dobry wieczór, Iwonko. Do 2 centymetrów list. O, widzisz. Zobacz, no ja powiem Ci, że teraz już nie wiem. Dobry wieczór, Ewa. Twoja miniaturka, Asiu, zasłania tę wzorcową. Słuchajcie, ja mam bardzo prześwietlony ekran i nie wiem, czy Wy też macie. Nie wiem, co tu się dzieje. Powiem Wam, że cały czas nic się tutaj nie zmienia. Cały czas mam ten sam obraz. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Tylko za oknem jest już po prostu ciemno, ale było już od jakiegoś czasu. A to wzorcowej nie trzeba widzieć. Ważne, że widać to, co robimy. Jeszcze zdążyłam na chwilę. No już tak, w sumie już się zbliżamy do końca, ale jeszcze tak. I teraz mam ten tutaj taki piękniusi, słuchajcie, elemencik i on sobie tutaj pójdzie na spód. Jeszcze zaraz tam to podniesiemy panienkę, bo to tam troszeczkę wsuniemy, ale się złapała jak diabeł duszy. O, trochę wysuniemy. I tutaj tylko, sobie to jeszcze tutaj, zobaczcie, tą sukieneczkę tak trochę skrócę, tak do tego zielonego, żeby mi się tu łatwiej te kompozycje wszystkie układały. Teraz sobie tutaj podziałamy. No i właśnie się tak zdarzyło, że kwiatek, który miałam mieć tutaj, chyba sobie włożyłam do innej kartki. Do tamtej, gapiłam się. Nic nie szkodzi, słuchajcie. Wybrniemy, aczkolwiek ona tu ładnie pasowała, bo to były takie niebieskie kwiaty. Ja mam jeszcze taki mniejszy, to po prostu zrobimy w drugą stronę i to będzie ładnie, jest troszeczkę mniejszy ten. Nic mu nie jest złego. Jest po prostu ciuteczkę mniejszy i tyle. W ogóle kompletnie nikt, ale to w ogóle wygląda inaczej, słuchajcie, jakby nie to, bo tu... A może jednak jej nie było? Ja powiem Wam szczerze, zaczynam tutaj wątpić w te wycinanki. Tu mamy jeszcze jakieś... O, tu mamy jeszcze taki ładny kwiatoczek. Dobra. Jeszcze tam coś może wytachamy z tego. Tu mamy ten. Będzie ładny na górze. I tu mamy, słuchajcie, jeszcze taki, o, ten śliczny. Tu sobie możemy podsiachać listeczkami. Tu te listeczki tak wszędzie sobie powtykamy, żeby one tak ładnie się tutaj wydobywały z każdego elementu. A czemu nie? Niech tu zrobię taki sztuczny tłok, nie? Dobra, zobaczcie, tak to mamy. Tutaj będzie ten niebiesiutki. On jest troszeczkę mniejszy, bo sobie popsułam i wzięłam tamten, ale nikt o tym nic nie wie. Zrobimy sobie na 2 razy. Jeszcze sobie trochę sukieneczkę skrócimy, żebym mogła wyżej elementy sobie przykładać. I tutaj będzie kwiatuszek. Wszystkie te elementy, które, jakoś tam wiecie, trzeba pozakrywać, nie?
Piękno, pięknie siedzi strona tutaj. To tak podniesiemy. No ta sukieneczka tu wyszła. O. Dobra. I tu mamy ten napis przymocowany. Jesteś wyjątkowa. O, czemu on jest tak na środku? Czemu on jest tak na środku? Ja zadaję to pytanie. I słuchajcie, ostatnia moja ulubiona karteczka i taka najbardziej prosta. Jeszcze nie wziąłam sobie tych moich farbek, ale może jak nie będzie problemu, to zaraz sięgnę. Ja myślę, że wszystko. Aha, dobra, to czytałam. Dobry wieczór, czytałam. Dobry wieczór, Dorotko. Niżej trochę będzie git. Aż mąż się śmiał, że zadzierasz jej sukienkę do góry. Witam męża Agnieszki. Dobry wieczór panu. Jesteś wyjątkowa pod skosikiem. Tutaj prosto. Wiecie, że ja to tak robię bardzo czasowo, nie? I pyk. Słuchajcie, to jest... Ja zaczęłam tak od najmniej ulubionej do najbardziej ulubionej. Bo to też mi się bardzo podobała. Tak mamy napis. Dla kogoś, wiecie, żeby go podnieść na duchu, żeby mu troszkę radości sprawić. Tu sobie pobabrałam trochę klejem. Ale słuchajcie, nic nie ginie. Mogę to tutaj zaraz zakryć kolejnymi liśćmi i już nic nie będzie widać. Dobra. Czyli mamy dwie kolejne karteczki gotowe. Zaraz pokażemy wszystkie pocztowo. I moja najulubieńsza, zrób mi jej miejsce. To jest, słuchajcie, ta karteczka z makaronikami. No, kochani, nic prostszego nam się w życiu nie przydarzy niż ta kartka. I ja tu zostawiłam takie właśnie te kolorowe, a to nie ten chyba nie. Już teraz znowu zgłupiałam. Nie, to były te. Te takie kolorowe na podstawę, takie niebiesiutkie. Od spodu mam tutaj te jeszcze bardziej kolorowe. I na górze chyba makaroniki, które odcięłam z tego, ale nie wycięłam ich tu, ale już sobie wycinamy. Słuchajcie, najprostsza z najprostszych kartek, jakie mogą być, a powiem wam, że jak je zrobiłam, to tak mi się to podobało. Być może dlatego, że to tło jest takie w tą krateczkę zrobione, takie bardzo delikatne i muszę się wam przyznać, no tak jak już to powtórzyłam już tu z 5 razy, że naprawdę to była moja najulubieńsza praca z wszystkich tych prostych kartek, jeżeli o to chodzi, bo też zobaczcie, jak to można szybciutko zrobić. Raz, dwa i macie kilka takich kartek zrobionych za jednym razem, bo oklejacie sobie tylko na zewnątrz, w środku, plus robicie takie różne wzorki, czy tak jak Sylwia mówiła, jeżeli ktoś ma maszynkę do wytłaczania, tą wiecie, płytki do embossingu, do wycinania, tnąco wytłaczającą typu Big Shot, to po prostu robicie przeróżne te tła na górze i wkomponowujecie sobie ładnie elementy. No i już robota zrobiona. Zestaw jakiś fajny, taki wiecie, kompleksowy. Taki. Tutaj mam tylko w sumie 4 wycinanki. Fajnie je dobrać, fajnie je ze sobą połączyć. I robota gotowa. I oczywiście ja sobie tutaj wykorzystałam też chlapania. Jeżeli macie i lubicie, to takie chlapania, one też dodają takiego sznytu, nie? Tak nam podkręcają pracę. Jak czegoś brakuje, nie zawsze, bo też nie zawsze mi tam te... czy ja tu tak ścięłam mocno? Nie. Nie zawsze mi te chlapania też pasują. Ale akurat tutaj no, po prostu zrobiły całą robotę. Ja to tutaj wyciąłam. Tutaj jeszcze są takie kwiatki, ale widzę, że tu mam samo to. I na takim podwójnym dystansie jeszcze potem w górę to jest takie makaroniki poukładane i na nich są kwiatuszki u góry. Chociaż nie wiem, czy to tu... Nie, to jest jakieś pudełko, na nim makaronik i z kwiatami. Jakoś tam. Mówię, że czasem trzeba. Aś, uciekasz z kadru, kocyk. Wiem, mam przesuniętą kamerę, Olu, i tak mi dzisiaj to jakoś nie w smak to wszystko idzie. Ale myślę, że... I teraz tak, czekaj, ja sobie spojrzę. Mam to też na tym pochlapane.
Czyli zobaczcie, te już są na dystansiku i nie wiem, ta mi przejechała w jedną stronę, ta w drugą, wiesz, i ciągle mi się one rozjeżdżają, te kamerki, ale myślę, że tam jeszcze już teraz dotrwamy do końca. Ja uciekam z kadru i tu górą, i tu dołem, bo jak się przesuwam, to tu mnie nie ma i tak to widzisz. Tak to wygląda. Zawsze kogoś nie widać. Nie wolicie widzieć kartki, nie? Siach. Myślę, że tu mam nawet na oko. Siach. I tu teraz sobie zrobimy, no jest na tej samej wysokości. Nie wiem, czy tu nie będę miała za dużo, zaraz się przekonamy. O, nie, jest ok. Chociaż mogłam troszeczkę wyżej. Nie, jest w porządku. Chociaż czekajcie sobie trochę, tylko tę końcóweczkę tutaj ciachnę, bo ona może mi przeszkadzać. Takie proste też są super, ale nieraz trudniejsze do wymyślenia niż bogate. No to mam spokojnie, to jest do papieru, wiesz, to jest akurat papier, tu z tekturą mi się nic nie dzieje. Gorzej jakbym w folię ciachała, nie, to bym nie przeżyła, ale są nożyczki do papieru, więc to im nie szkodzi, wiesz? Może inaczej, to im najmniej szkodzi. Dobra, teraz zobaczcie. 3 elementy. Mamy tutaj dwie te kubeczki kwiatów i te od spodu. I teraz makaroniki. Makaroniki pójdą na tutaj na jeden dystans, u góry na 2, żeby było wyżej. I tu idą na 2. Zanim przykleję napis, to sobie zrobimy chlapania i już mamy gotowe. To troszeczkę długo zeszło, powiem wam. No 2 godzinki, ale to słuchajcie, są 4 kartki. Ja też czytam, gadam, wiadomo jak to jest. No jeszcze jakiś kawałek nie mam. I tutaj. Zobaczcie. Pyk. No może tej przestrzenności tak tutaj nie widać, ale ona jest. Mamy to ładnie. Ja się tu jeszcze odwrócę, słuchajcie, po moje farbki. Odwracam się i moich farbek tam nie ma. Tak jak się spodziewałam, pewnie gdzieś znowu je... Oj, tu są, dobra. To mi się podkręciło. Skorzystam sobie z moich farbeczek. I korzystam z moich farbeczek i słuchajcie, ja tu mam ten różowiutki, taki delikatny róż, więc on tu będzie w sam raz. Tu za dużo wody nie nalałam, jak zwykle zawsze. Jeszcze sobie wezmę tylko ręczniczek, żeby trochę pomóc. Jakbym tam przesadziła. Ale najczęściej przesadzam, no to wiecie. Lepiej dmuchać na zimne. Zróbmy sobie takiego małego. Robiłam na złoto, więc nie chciałabym sobie tak całkiem na złoto ubrudzić. Okay. No i słuchajcie, jedziemy sobie z tym pięknym różowym. Tak jak myślałam, trochę za dużo wody nalałam, ale całkiem fajnie. Jak one wyschną, to oczywiście będzie taki delikatny ten różowy pobłysk. Potem sobie umyję.
teraz musi wystrzymać, no bo to wiadomo, że akwarelki mają to do siebie, że są mokre i trzeba ich wysuszyć. Muszą się wysuszyć. Ja sobie klej włączyłam, a z niego nie korzystałam, ale zawsze lepiej mieć rozpuszczony, rozgrzany niż... No i jedziemy, słuchajcie, tutaj. Tak. Znaczy, naprawdę to, co chciałam, musiałam sobie tutaj tak popsuć. Popsuć w sensie nie obciąć prosto. Bo ja w ogóle nie mam oka do prostych cięć, więc to jest największy ból. To oczywiście musi być na dystansiku, żeby mi się odbiło tutaj troszeczkę od tej mojej elementów z tej karteczki przekroczę. Bardzo dziękuję, Natalko. Trochę Was tu pomęczyłam dzisiaj, ale no wiecie, no 4 kartki same się nie zrobią. To jest jeszcze mokre, to się musi wysuszyć. Jak się wysuszy, to jest taki jaśniutki, ładny pastelowy, różowy, który się pięknie mieni. I mamy, słuchaj, tak. Najprostsza. Aha, dobra, ja zgubiłam, mi spadła nakrętka. To będę sprzątać po live'ie. Przed jutrzejszym nagrywaniem. Zimy skraperki. Mamy tu, słuchajcie, dwie z piękną panną. Mamy dwie, a teraz się okaże, że nie zrobiłam jednej, widzicie jak to jest, nie? Dwie kwadratowe i dwie takie o, zegarowe. No. No. Słuchajcie, nie jest źle. Mamy 2, 4, 6, 8 kartek. I ja sporo przegapiłam, będę nadrabiać te kartki śliczne. Bardzo dziękuję. Czy je już kupiłam, czy miałam w planie? No Natalka, musisz sprawdzić. Powiem Wam, bardzo delikatne, bardzo fajne papiery, bardzo uniwersalne. No skusiłabym się na album z nich, ale na razie póki co, wiecie, tych albumów, projektów albumowych mam sporo. To jest mokre jeszcze. Więc no, tutaj, słuchajcie, tu miał być przysunięty stolik. Ściemniał mi ekran totalnie teraz. I ja zamierzam sobie tutaj pozmieniać, trochę przeorganizować pracę, żeby nagrywanie było na jednej stronie. Tu będę miała miejsce tylko na nagrywanie, a ta druga część, tam będę sobie pracowała, bo tam całe moje oświetlenie sobie przeniosę, przemocuję gdzieś tam na, wiecie, przy suficie. Myślę, że będzie dużo lepiej mi z tym, niż wiecie, ciągle tutaj odsuwanie tego przy pracy, no to potem jakoś mi tak nie współgra razem ze mną. A tak sobie przygotuję po prostu 2 stanowiska. Jedno będzie do takiego mojego tworzenia, kiedy coś robię i tak dalej, i tak dalej. A jak będę chciała nagrywać, to sobie po prostu przechodzę na tą część i będzie to rzecz. Miejmy taką nadzieję. Także kochani, troszkę tych karteczek się uzbierało. Myślę, że one takie są bardzo przyjemne i na wiele okoliczności nam się przydadzą. Coś tam nam huczy mi dworze, słuchajcie, cały czas. Będziemy się powolutku żegnać. Akurat 2 godzinki minęło. No, myślę, że taki dobry czas. Warsztatowy. Uciekam z kadru. No będę musiała tu, słuchajcie, popracować troszkę nad tym. Przyznaję się, że trochę mam problemów od momentu, kiedy zauważyliście pewnie, że nie szumi, więc to jest plus. Musiałam cofnąć się z wszystkim, żeby tutaj pokombinować, no ale dzięki temu nie szumi, więc teraz już sobie pomyślę nad tym, jak to tutaj się poprzekręcać, żeby było mnie lepiej widać, ale myślę, że to jest kwestia tylko ustawienia sobie kamerki, a może ja sobie ją gdzieś ustawię przed siebie, słuchajcie, tutaj, może gdzieś na oknie, ale tam kabel jeszcze jest, to musi jeszcze kabla wystarczyć. Jakoś tam pokombinujemy, słuchajcie, damy radę. Ważne, że kartki widać, mnie nie musi być. Dziękuję.
Dziękuję Wam za liczną obecność, za to, że tworzyliście razem ze mną. Jest mi niezmiernie miło. My jutro widzimy się, słuchajcie, jutro będzie już spokojniej. Dzisiaj powiem Wam szczerze, no było to taki popyl trochę. Wydaje mi się, że to jest proste, że elementy mamy wycięte, ale to są jednak 4 kartki. Wiecie, to trzeba pooklejać, powycinać, podokładać, no i potem zrobić tę kompozycję, co wcale też nie jest łatwe, nawet że mimo tego, że mamy wzór, według którego robimy. Dzisiaj zrobiliśmy sobie karteczki, a jutro, słuchajcie, jedziemy z tym naszym kalendarzem z kraterki. Gdzie? Nie wiem. Także przygotujcie sobie tam te elementy do wycinania. Ja osobom, które są na grupie, tam już po prostu pokazałam zdjęcia. Każdy sobie przygotuje też to, co chce, słuchajcie, mieć, bo niekoniecznie musicie wybrać te same elementy do wycinania, które wybrałam ja. Ja już mam wszystko, słuchajcie, powycinane. Czy ja tu mam te... A mam. Już tutaj, słuchajcie, ja też jestem już przygotowana do albumiku ze Scrap Boysów i już Wam pokazuję, co ja mam wycięte. O, jest tutaj, dobra. I już tutaj się chwalę, co wycięłam, jeżeli chodzi o to nasze jutrzejsze spotkanie. I mam, zobaczcie, te piękne tutaj akwarelki. Mam ten planerek. No oczywiście wszystkie kwiatuszki, jakie tam były, to mam powycinane. Mam ten tamborek taki, mam guziczki, słoiczek z tymi tam ołóweczkami. Jest też wycięty pistolet do kleju na gorąco. Nie wiem, czy użyję, gdzieś tam może wepchniemy. Przede wszystkim słoiczek z guziczkami jest przepiękny. No i wszystkie te kwiaty, które tam były, bo wiadomo, że kwiaty, no to must have, jeżeli chodzi o projekt. I mamy klej. To są te rzeczy, które ja powycinałam. Takich najbardziej skrapowych dla mnie, co mi się najbardziej skojarzyło, to tak jak mówię, ten tamboreczek, mamy akwarele, mam ten plener, mam słoiczek, ten z kredkami, mam słoiczek z guziczkami, ten jest cudowny, klej, ogóreczki, chciałam powiedzieć, guziczki i wszystkie kwiaty. Pozostałe elementy bardziej kojarzą mi się z takimi, no chociaż tu też są te akwarelki, ale one są w mniejszym rozmiarze, ja sobie to wyciąłem te większe. No tam ta reszta to tu takie szyciowe są, wiecie, szydełka i tym podobne nitki, kocyki, sznureczki, to tak niekoniecznie. Ale jeżeli macie ochotę sobie, wiecie, tam gdzieś to wkomponować, bo ktoś też się jeszcze tym zajmuje i chce te elementy mieć, to można jak najbardziej sobie je tam powycinać i sobie wkomponować. Ja nadal wycinam elementy. Ja wycięłam wczoraj wieczorem chyba w 1,5 godzinki. Czy Aś używasz modułu legato w transmisji? Nic mi o tym nie wiadomo. Coś więcej poproszę. Napisz na priv, Agnieszka, jakby coś, bo nie wiem, nie, wiesz, od strony technicznej bardziej zajmuje się mój mąż tym, więc śliczniutkie będę narabiać. Dziękuję. Ja się po prostu tylko zastanawiam, że nagle mimo, wiecie, że cały czas utrzymujecie taka sama, jest już szaro za oknem, i nagle po prostu ni stąd, ni zowąd ten obraz taki się robi niewyraźny. Nie wiem dlaczego. Także Krysiuniu, dużo zdrówka dla Twojego bąbla. Chociaż na tym backstage'u tutaj bardzo ładnie to wygląda, więc tak naprawdę nie wiem, czy to tu bardziej... A, ja sobie zobaczę, czekajcie, w telefonie, bo ten mój... Czekajcie. Mamy live'ika. Zaraz zobaczymy, jak ten obraz tu wygląda na żywo. Tylko sobie ściszymy. No powiem Wam, że tutaj wygląda dużo lepiej niż na przykład wygląda tutaj na tym moim monitorze, więc nie wiem, od czego to zależy, ale dalej jest taki trochę żółty, a ja bym chciała, żeby to było takie jasne. I z tym mam problem i nie wiem, czy to od tych świateł zależy. Ja mam jeszcze tutaj taki reflektor. Ciągle walczę, wiecie, z tym, żeby ten obraz był taki fajny, a jakoś tak nie mam szczęścia. Słuchajcie, próbuję i zawsze coś nie tak. Nie, dziękuję. Dobrze. Kochani, no nic, żegnamy się. Ja tutaj po prostu wychodzę, zamykam i nie będę tu patrzeć. Klej się był włączył, czekał na swoje 5 minut i tylko nalało się mu kleju w różnych kolorach do samej góry i nie skorzystałam z niego, przykro mi. No nic, do zobaczenia jutro. Jutro będzie szybko i przyjemnie, więc tam akurat nie będę Was za bardzo męczył. W dniu jutrzejszym możecie przyjść bez obaw, nie będę Was męczyć, obiecuję.
a potem już się przenosimy na zamkniętą grupę na Facebooczek. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za wszystkie naklejeczki, za Wasze wsparcie, za Waszą obecność i widzimy się na drugim dniu Skrap Jesieni. Zaraz obejrzę od początku. Cześć. Dobrej nocki. Pozdrawiam.